Co to się stało? Dzień dobry wieczór Państwa. Witam bardzo wszystkich serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj sobie pomówimy o najlepszych filmowych kontynuacjach świata. Naszym gościem będzie Oliwier. Czemu akurat Oliwier? No bo pamiętacie, jak w grudniu robiliśmy odcinek charytatywny, gdzie zbieraliśmy pieniądzury specjalnie na Sie Pomaga dla chorych dzieciaków. Oliwier akurat był tym szczęśliwcem, który wylosował możliwość wystąpienia tutaj, a ponieważ jest on jednym z, jakkolwiek by to nie zabrzmiało zabawnie, ponieważ Oliwier jest młodą osobą, ale jest jednym z najstarszych widzów tego kanału, to będzie to dosyć ciekawa rock'n'rollowa jazda bez trzymanki. Także witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Oliwier zaraz do nas dołączy, ale na początek oczywiście standardowo trzeba umówić bieżączkę jak najbardziej. Cześć Adaś, witam Cię bardzo serdecznie. Długo mnie tu nie było, się domyślam, zdecydowanie za długo. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie Grabarzu, do której live pyta się różne takie. Zasadniczo to jest... Odcinki trwają około 1,5 godziny, aczkolwiek rozmawialiśmy z Oliwierem, więc jeżeli na przykład odcinek potrwa godzinę albo 2 godziny, nie będzie najbardziej problemu. Odcinek będzie również dostępny później, to znaczy live zostaje na YouTubie, on będzie za 2-3 dni dostępny na Google Podcast, Spotify i tak dalej. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie Krzysztof Kubiak, widzę, że jest również Jason Kruger, jest Kasia, bardzo serdecznie witam i jest też Wiktor Pulchny. Cześć Marcin, to ja, Wiktor, mam prośbę, pisałem do Ciebie na Instagramie, ale zdaję się sobie sprawę, że mogłeś nie odczytać, więc pytanie głupie, ale czy można przez przypadek, dostałem na Twoim kanale bana, od 2 tygodni YouTube kasuje nieustannie moje, nie pokazuje się, no napisz tu, moje wiadomości, jakbyś mógł zerknąć, nie ma problemu, za chwilę wrzucę wrzucę Oliwiera, to się sprawdzę, to nie ma sprawy. Możliwe, no tutaj z YouTube'em czasami jest różnie, naprawdę czasami jest tak, że sami się przyznają do tego, że mają problemy, mają błędy, a czasami po prostu, wiecie, no nieraz jest tak, że wprowadzą coś nowego i niekoniecznie wiemy. Słuchajcie, na początek rzeczy oczywiste. Przede wszystkim ciągle trwa głosowanie w kultowych horrorach, panie i panowie. Na czym to polega? Bardzo proste. Mówię dla tych, którzy nie wiedzą, bo akurat mamy dosyć dużo nowych widzów. Kiedy omawiamy nowy cykl, akurat w tym momencie co omawialiśmy? Martwą ciszę Jamesa Wana. Podrzuciliście propozycje na filmy, które byście chcieli, ażebym omówił za czas jakiś i 5, które się najczęściej pojawiały, 5, które dostawało najwięcej łapek w górę i tak dalej, one akurat rzeczywiście poszły pod głosowanie. Te 5 tytułów to 5, no to jest, zaraz wam powiem co. Gabinet figur woskowych, Gatunek, Moja krwawa walentynka, Uśpiony obóz, a także horrory Dario Argento. Jeżeli chodzi o horrory Dario Argento, to będą wszystkie omówione. I kryterium będzie jedno, ja.
Tak naprawdę, po prostu krótko mówiąc, wejdę sobie, jeżeli ta propozycja wygra, to wejdę sobie na IMDb, sprawdzę jego filmografię, sprawdzę, które filmy są powiedzmy oznaczone jako horrory, thrillery, slashery, czy cokolwiek tam jak to może być i w tym momencie te wszystkie filmy będę omawiał. Krótka piłka. Ważna sprawa, panie i panowie, już wam w tym momencie tutaj wrzucam link, możecie sobie głosować. Głosowanie jest do środy, do północy i ponieważ za tydzień, właśnie w tęże środę, będę omawiał tylko i wyłącznie jeden film z cyklu, no ciężko powiedzieć cykl, jak jest jeden film, Martwica mózgu, Petera Jacksona, strasznie dzisiaj się kręcę. No to z tych 5 filmów, które wybraliście, z tych 5 propozycji, dwie zostaną odmówione. Czemu tak jest? No bo krótko mówiąc, jest tydzień po tygodniu, jest jeden film, nie zdążę. Jeżeli za tydzień się okaże, że znowuż będzie jedna produkcja, nie mam szans, żeby to nadrobić, więc w tym momencie jest bardzo ważne, jak głosujecie. Ja nie wiem, czy wy widzicie, jakie są wyniki, ale powiemy w ten sposób, że 4 filmy, ciągle 4 filmy mają szansę, ażeby, że tak powiem, znaleźć się w czołowej dwójce. Jest ponad 152 głosy dokładnie oddaliście, więc jak najbardziej wrzucajcie, wbijajcie i dajcie znać. Na razie będę sobie na Twitchu śmigał. No jak najbardziej, bardzo mnie to cieszy. Dawać gabinet figur woskowych oraz gatunek raz, Lancel pisze. Powiem ci, Lancel, nie powiem, który tytuł, ale jeden z tych 2 tytułów jest w tym momencie na 2. miejscu. Także bardzo ważne, jak głosujecie. Oczywiście wyniki tegoż głosowania podam wam za tydzień w odcinku na żywo. Także tak to będzie zrobione jak najbardziej. Co tu mamy jeszcze? Tak, w piątek wychodzi Duna, jak najbardziej mam nadzieję, że omówię, tym bardziej, że akurat piątek mam wolny, więc mam nadzieję, że szybko pójdę do kina i uda mi się omówić drugą część dla was. Wszystkie Argento, głosujcie co chcecie, ja mówię, głosowanie trwa do środy, a najlepiej, jeżeli chcesz tak jak Lancel, żeby to był gabinet figur woskowych albo gatunek, udostępnij ten link, który wam teraz dopiero co wysłałem swoim znajomym, którzy mają konto na YouTubie, nie tylko wejdą, klikną, proszę bardzo, dziękuję i jest wszystko w porządku. Bo do tego oczywiście nie trzeba być ani subskrybentem, ani wspierającym, nic z tych rzeczy, po prostu tylko i wyłącznie trzeba przyjść, wziąć i zagłosować. To po pierwsze primo, a niech tak będzie. Po drugie, primo ultimo, panie i panowie, bardzo jest mi niezmiernie miło, ale chciałem wam przekazać, muszę tylko udostępnić wam ekran, gdyż short, rolka, jak zwał, panie i panowie, rolka, którą udostępniłem właśnie na temat Luny, biorącej udział w Eurowizji, kliknęła dzisiaj, tu jest 200 000, ale w tym momencie już jest ponad 250 000 wyświetleń, także naprawdę dziękuję wam bardzo mnie to cieszy, że oglądacie, że komentujecie, jest mi niezmiernie z tego powodu miło. Niekoniecznie akurat Luna to musi być, że tak powiem, moja bajka, jeżeli chodzi o muzykę, no ale warto odnotować taką piękną rzecz. Słuchajcie, panie i panowie, gratulacje, dziękuję ślicznie. A teraz, panie i panowie, zaproszę zaraz Oliwiera. Czemu kontynuacje i jakie kontynuacje? Dowiecie się wszystko, sami dowiecie się dokładnie, co jest grane. Oliwiera chyba nie trzeba przedstawiać, bo on akurat jest stałym widzem. Pojawia się na naszym kanale tekstowo, oczywiście komentarzowo dosyć często, ale o tym sobie oczywiście zaraz mówię. Panie i panowie, przed wami oto on, Master of Disaster, Dark Man of the Sequels, Oliwier. Cześć, Oliwier. Cześć, chodź ze mną, jeśli chcesz żyć. No wiesz co, powiem tak, Arnold Schwarzenegger jest słabym aktorem, ale tobie jeszcze do niego dużo więcej brakuje. nie no. Dobry wieczór, cześć Marcin, cześć czat, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, już wam mówię, czemu akurat wyszło tak, ponieważ kiedy Oliwier w tym odcinku charytatywnym wygrał właśnie nagrodę, że będzie mógł się tutaj pojawić, powiedziałem, słuchaj stary, jaki chcesz temat? Ja mam kilka pomysłów, ale bo ponieważ ty będziesz głównym gościem i to ty, że tak powiem, wpłacać pieniądze na się pomaga, co byś chciał? No i Oliwier mówi, a może najlepsze, najciekawsze kontynuacje. No i dzisiaj ustaliliśmy przed odcinkiem, że to niekoniecznie są drugie części. Prawda, Oliwier? To mogą być tak samo drugie, trzecie, czwarte, piąte. Jeżeli według ciebie ta kontynuacja jest warta obejrzenia, to nawet 24. Nie no, akurat to chyba tylko tyle Amityville ma, więc chyba raczej nie zrobiłbyś nam tego, co? Nie, albo moda na sukces. To może... Moda na sukces. Ważne jest, ja nie mam pojęcia, jakie filmy będzie wam Oliwier prezentował, bo specjalnie mówię, słuchaj stary, nie mów, niech to będzie dla mnie też niespodziewanka, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Krystian98, hejka, siema, hejka, czad, dla mnie najlepsza kontynuacja to Aliens Camerona. Dzieło mógłbym o tym eseje pisać, czemu ten film jest tak fajny.
Bardzo nas to cieszy, rzeczywiście bardzo, bardzo dobrze. Marcin, miniaturka ci się nie wgrała. Nie wgrała mi się miniaturka. Mi się wydaje, że wgrała się miniaturka. Mi się wydaje, że wszystko jest w porządku. Zobaczymy. Tak w ogóle to cześć Lincolnie, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Oliwier, powiedz mi, ile masz tych kontynuacji? Ile wybrałeś? Mam 10, ale chciałem coś tak powiedzieć, zanim zaczniemy zanim przejdziemy do mięska, to żeby zjeść przystaweczkę, że tak powiem. Dobra, lecisz. Więc tak, jak Marcin powiedział, Marcin ma rację. Jestem tak paradoksalnie z najstarszych widzów, jeśli chodzi o ten kanał, jeśli chodzi o czas, od kiedy kanał oglądam. Bo zacząłem ten kanał oglądać jeszcze, jak był Marcinowe recenzje Extra, ten stary kanał. I to było, kanał Marcina poznałem chyba w 2015 albo 2016 roku, jakoś tak, więc już za rok minie nie tylko moje 18, ale też 10 lat, odkąd oglądam tego oto wspaniałego recenzenta, jego mościa. No dziękuję oczywiście. No i pamiętam, że tam na początku oglądałem jakieś tam animacje, potem te inne recenzje, potem też pisać komentarze i mi od razu się spodobało to, co dalej bardzo cenię sobie w kanale Marcina, to, że taka integracja fajna z widzami, że też i się na tych live'ach i Marcin pisuje na komentarze, lajkuje, tam gada i tak dalej, to jest, uważam, coś naprawdę super i jest taka pozytywna atmosfera na tych wszystkich live'ach Marcina, czy tam w komentarzach, że to jest kulturalnie, spokojnie, to jest naprawdę coś, czego większe kanały mogą się od tego to drugiego recenzenta uczyć. I też chciałbym pozdrowić, zanim zaczniemy. Dajesz. Przede wszystkim między innymi obecnego na tym live'ie Krzysztofa Kubiaka. Poznałem go dzięki Marcinowi swoją drogą i od ponad roku z sobą piszemy i gadamy dalej, no to jest, zaprześliśmy się, więc można znaleźć znajomych w internecie, przez internet? Można, ale generalnie i wszystkich, i Dariusza, i Lincolna, i Lancela, i posła Gosira, i Grabarza, i generalnie wszystkich obecnych na tym live'ie, i generalnie wszystkich widzów Marcina, gdyż uważam, że to jest naprawdę super, jesteście super widownią. Ja też jestem... Dokładnie tutaj widzę, że ktoś napisał, aż mi uciekło, ten live jest sponsorowany przez Oliwiera. Słuchajcie, tylko pozdrowię, bo również jestem na Instagramie dzisiaj. Cześć Urszula Hołda, witam cię bardzo serdecznie, Retro Bajtel i witam cię Galeria Horroru na Instagramie również. Bardzo mi to cieszy, że jesteś. Tak samo jesteśmy na Facebooku, Twitchu, a także na Twitterze albo X, jak tam kto woli. Jesteśmy wszędzie. Jesteśmy wszędzie, my normalnie jesteśmy jak... No dobra, nie będziemy mówić o polityce. Dajesz dalej, Oliwier. No, więc... i też gdyby nie Marcin, nie poznałbym oprócz tych ludzi na kanale też youtuberów, na przykład dzięki Marcinowi poznałem Ormando, poznałem Marcela z tych recenzji, poznałem wiele innych osób i na przykład jak był ten też live świąteczny ostatnio, gdzie był ten konkurs i tak dalej, to też było naprawdę też taka fajna atmosfera na tym, ta zabawa, ten śmiech, ale też takie bardzo pozytywna energia z tego kanału się toczy, więc ja naprawdę ten kanał uwielbiam i no co, to już chyba tyle z pozdrowień. Ale wiesz, to tak naprawdę to o to chodzi, bo równie dobrze, cześć Krystian, witam cię bardzo na Instagramie, bo tak naprawdę można byłoby spokojnie, tak jak mówisz, robić swoje, tutaj gadać, w ogóle czat całkowicie olać, nie skupiać się, ale właśnie akurat ja sobie bardzo cenię tę interakcję z wami, wiesz, bo tak jak mówiłeś wcześniej, Krzysiek Kubiak, pamiętam sobie, to była nasza rozmowa, ja cię teraz wtopię, ale to był jakiś lektor filmowy, zapomniałem teraz nazwiska, bardzo przepraszam, i okazało się, że to jest człowiek od wiedzy tajemnej, bo tam ktoś jakiś, wiesz, o nauczycieli. Chodzi o to, że mamy, tak jak mówisz, fajną interakcję, a z tymi bluzgami to się zgadza. Stary, nie masz pojęcia pod tym materiałem odnośnie Luny, ile tego bluzgu usunąłem, ale to nieważne, nie o tym. Oliwier, powiedz mi, ta twoja 10 ulubionych kontynuacji, czy ona jest jakaś poukładana, czyli na przykład zaczynamy od 10 miejsca, które jest ulubione, ale nie aż tak bardzo, a na jedynce jest super petarda, czy to naprawdę nie ma znaczenia, że wszystkie 10 kontynuacji są w porządku i godne polecenia według ciebie? No niby tak jest, ale tak myślę, to tak w sumie, czy to ma sens, bo każdy z filmów jest tak naprawdę dobry na swój sposób i tak naprawdę, no nie wiem, czy tam, ale możemy to potraktować jak takie, że pierwsze miejsce jest ten najlepszy sequel, a ten 10 jest taki, no, najgorszy, a tak w teorii tylko. Najgorszy z najlepszych. Najgorszy, dokładnie. Jeśli mam pomysł, zanim zaczniemy, przejdziemy do tego wszystkiego, to drogi siemasz Marcel, siemasz Kudłaty, drogi Marcinie, czym dla ciebie jest dobry sequel? Czym on się wyróżnia? Wiesz co, według standardów, że tak powiem, Hollywoodu, czyli Hollywoodu, musi być więcej mocniej, głośniej, co nie? Czyli jeżeli na przykład dostajemy kino akcji, to musi być więcej wybuchów, pościgów i tak dalej. Dla mnie
powiem tak, nie zawsze musi być więcej, głośniej, mocniej, aczkolwiek powinna się fabuła, świat, uniwersum, jak zwał, tak zwał, powinno się rozbudowywać, wiesz? Ja lubię, kiedy dostajemy jakieś tam dodatkowe puzzle w tej układance, kiedy rzeczywiście coś się dzieje. Fajnie jest czasami, jak się pojawiają nowi bohaterowie, ale też dobrze, jak są, powiedzmy, oni gdzieś tam w jakiś sposób, wiesz, oczko do nas puszczone z jedynki. Tutaj ktoś wspomniał i też mamy na miniaturce Terminatora, tak, no idealnie tutaj się to wszystko, powiedzmy, zazębia. Więc ja lubię, kiedy rozszerzamy nam świat, fabułę, kiedy dostajemy więcej ciekawostek, no a przy okazji tak, jeżeli jest więcej pościgów, wybuchów, więcej zagadek, bardzo dziwnych, powiedzmy, zgonów, jeżeli mówimy o horrorze, no to jest to, co te gry lubią najbardziej. Zgodzę się, a też według mnie jest taka zasada, że ktoś kiedyś porównał, że dobry sequel nie powinien być jak pizza, że na przykład czasami jest tak, witamy Pat McFly, ale też powinno być tak, że dobry sequel powinien mieć więcej na przykład, ale nie za dużo. Na przykład jest czasami tak, że sequel chce za dużo na przykład i za dużo upchać i też często sequel mają łatwiej, jeśli chodzi o więcej, mocniej, lepiej, gdyż nie muszą wprowadzać. Jak na przykład w Harrym Potterze pierwszym, tak na przykładu, było tak, że jedynka to wprowadzenie, było poznanie Harry'ego, jak on tam do Hogwartu przyjechał, jak tam zapoznał się tam z ludźmi i tak dalej, więc to tam było dużo takiego wprowadzenia, a druga część już tego nie musiała robić. Już można było od początku. Tak, tylko wiesz, akurat przy okazji Harry'ego Pottera to może też jest o tyle, że tam już były książki, więc ludzie już wiedzieli w miarę powiedzmy czego się spodziewać, co nie? Kiedy na przykład dostajesz, no dobra, będziemy używać cały czas nomenklatury Terminatora, kiedy używasz cały czas w ten sposób. Ja pamiętam, że na przykład ludzie nie mogli się ogarnąć tego, jak to jest, że w jedynce Arnold był zły, w dwójce Arnold był dobry. O tym możliwe, że potem sobie pomówimy, jeżeli ten film trafił na twoją dziesiątkę. No, ale to będzie o tym za chwilę, także zobaczymy. Widzę, że na czacie padają różne propozycje. Niezniszczalni 2, Terminator i druga szkolna pułapka, Ojciec Chrzestny 2, Wabank 2, czyli Riposta i tak dalej. Bardzo mnie to cieszy. Lancel, tego też się obawiam, że kiedyś wyskoczę z lodówki, będę jak Robert Lewandowski, Kuba Błaszczykowski albo posłanka Renatka Beger i będę cię straszył z paprykarza szczecińskiego. Zobaczysz, ta twarz to paprykarz szczeciński albo maść na przeczyszczenie, rewelacyjna reklama. Dokładnie. Jeszcze na przykład takie przykłady, jeśli tak na szybko powiem, dojdziemy do naszych list, że też dobry sequel przy okazji tak naprawdę, bo są różne, są takie dobre sequele, w sensie na przykład Teksańska Masakra 4, Droga z powrotu 5 i 6, wybitne kontynuacje. Dziękuję bardzo. Naszym gościem dzisiaj był Oliwier. Panie i panowie, był to wyjątkowo krótki odcinek. Dawid. Ty mi nie mów nic na temat Teksańskiej Masakry 4, po prostu, bo to jest, wiesz, ja mam ciągle traumę po tym, jak Matthew McConaughey i Renée Zellweger mogli w takim paszczecie wystąpić, nie? O, Wasalale, Kudłaty pisze 9, tak samo, wybitne dzieło, wybitna Czekaj sekundę, bo chyba na czacie muszę Kudłatego zbanować. Nie lubię tego. Dobrze jest. Nie, ale to się zgadzam się najbardziej, że mamy takie. A powiedz mi, a w tej twojej dziesiątce są na przykład takie kontynuacje, które może nie są super dobre, ale na przykład są, nie wiem, tak złe, a że aż zabawne, że aż ciekawe, że powiedzmy pierwszy raz, kiedy oglądaliśmy ten film, to mówiliśmy nie, to dno dna, a potem się po latach okazało, że powiedzmy, nie wiem, puszczone oczko do nas, coś w ten sposób. Jak to wygląda u ciebie? Mam taki film wpisany tak sobie, takie, o którym trzeba będzie wspomnieć, bo jest to dość ważny film generalnie dla kina i kina B to już w ogóle dla fanów horroru. Patrz, czat podłapał. Scooby-Doo 2, Potwory na gigancie, Rekinado 2 oczywiście. O, wy bestie, normalnie. Dobrze, zapamiętam. Ja do Scooby-Doo 2 mam sentyment w miarę, bo go widziałem wiele razy tam na DVD, w internetach, jeszcze takich nie do końca legalnych serwisach, ale pomijając. I jakoś tak się, ma się sentyment mimo wszystko. O, jeszcze Katarzyna pisze, że Oliwier, fajna koszulka. Dziękuję bardzo. Jak ktoś mi zapyta, jaki jest mój morderca, no to z horroru to wiadomo, że Jason. Jason, ten z Halloween, dokładnie tak jak to ktoś ostatnio powiedział, chyba nawet w odcinku charytatywnym. Dobra, słuchaj, bo już gadamy 20 minut, a jeszcze, wiesz, mówimy, że mówimy, ale nie mówimy, co mówimy. Więc może, że tak powiem, pora zacząć mówić o tych filmach. Więc panie i panowie, zaczynamy miejsce 10. Oliwier mówi, no i zobaczymy. O tak, Pat McFly dodaje szczęki 4, ty bestio jedna. Dobra, Oliwier, the microphone is yours, man. Dobrze, więc zacznijmy może od tego sequela tak złego, że aż dobrego. Jest nim Troll 2. Mimo, że nie jest to do końca sequel, gdyż historia jest tego taka. Pierwszy Troll jest takim dość przeciętnym horrorem bez lat
lat 80. jeszcze i który nie jest znany, gdyby nie fakt, że uwaga, w tym pierwszym Trollu główna rodzina, bohaterowie się nazywali Potter, a syn Harry Potter, więc ciekawe, tak ten film fantasy, Star Trek Nowa Nadzieja, to było to z tego filmu, ale też chodzi o, ale ten film nie był taki zbyt wyróżniający się z tłumu i potem, 2 lata po tym filmie, albo rok, powstał Troll 2, czyli film, który opowiada oczywiście o goblinach i w którym jest miasteczko, gdzie jest, i to jest, od tego filmu się nawet nie da opisać, gdyż to jest film, który zawiera wszystko. W tym filmie jest magia, są gobliny, jest fatalne aktorstwo, ale ten film też przy okazji zapisał się bardzo na kartach historii, gdyż był na początku określony jako taki najgorszy film wszechczasów, że krytycy bojkotowali, widzowie nie, to jest szambo totalne, ale po latach film stał się kultowy dla fanów klasyków, no, VHS-owych, takich B-klasowych, takich śmieciowych filmów. No i też powstał im dokument The Best Worst Movie, zrealizowany przy okazji przez aktora, który w tym Trollu 2 grał głównego bohatera. To była taka jego trochę forma terapii. No i samych takich prześmiewczych recenzji tego filmu znajdziecie wiele. Między innymi Julian, Zwrót z kosmosu, horrory. Jest dużo jakichś prześmiewczych. No, to jest film jak The Room, można by porównać. Do The Room, tylko że lepszy. Lepiej się wygląda. Ja powiem w ten sposób, ja akurat Trolla nie widziałem, a przynajmniej nie kojarzę. Teraz sprawdzam, druga część ma 3,0 na 10 na IMDb, więc nie jest to rzeczywiście dobra ocena, no ale widzisz, słuchaj, to jest twoja dycha i tak jak mówisz, że z przymrużeniem oka tutaj widzę, że wężoidy wrzucacie, jest Birdemic i tak dalej, no proszę bardzo. Może rzeczywiście. A powiedz mi, no domyślam się, że ty ten film widziałeś, bo raczej byś się nie wypowiadał o filmie. Ja bym miał tak powiedzieć jedną rzecz, bo on tutaj jest opisany jako komedia, fantasy, horror. Ja byś miał powiedzieć jedną rzecz, która tak się najbardziej ujęła w tym filmie. To co by to było? To było taka, że mimo tego, że to jest taki film, jest niby zły, to jest kompetentny, on ma strukturę filmu, on ma fabułę, jest taki, to nie jest taki film jak, nie wiem, jak to się nazywa, The Room właśnie, że to beznadziejnie, no, wszystko byle jak, albo nie wiem, Recklinstein, co Galeria Horroru pozdrawiam serdecznie, tylko to jest i tak kompetentny film, ma fabułę absurdalną i też, jeśli chodzi o to, co mi ujęło, to bo też ciekawostka, ten film jest znany z tej sceny, możecie znać, że bo gobliny w tym filmie jedzą ludzi, ale są weganami, więc zanim zjedzą człowieka, dają mu taką maść do wypicia i się zajmie taką człowieka gołąbka, można powiedzieć. Jest taka scena tego filmu, że taki chłopak w okularach tak ma z muchą na czole, on tak, oh no, they're eating her and next gonna eat me. Oh my god. To jest, znaczy na pewno to jest memów właśnie takiego. No takich różnych prześmiewczych, no ale to jest ciekawe, bo ten film był napisany przez reżysera włoskiego i on cały scenariusz z żoną napisali po włosku i przetłumaczyli go taką oni do dzisiaj jest nie dużo angielskiego, oni to przetłumaczyli nie znając angielskiego do końca i tłumaczyli tak dosłownie, oni też na planie tam gadali, że don't worry, tam i zabronili aktorom i tak dalej zmieniać nic, jeżeli coś zmienią, to będą mieli przerąbane. No to co z tego mogło nie wyjść dobrego? Dobrze, ja powiem tak, ja akurat tego filmu nie widziałem, do dzisiaj jeszcze widzowie w ramach kultowych horrorów mi nie wybrali, jestem za to wdzięczny, tylko pozdrawiam przy okazji na Instagramie Popkulturozaur, Master Roshi i Katarzyna Zamilska, znana jako również Madame Perfumela, u której mogę niedługo się znowuż na live pojawić, jak to dobrze wiecie, pozdrawiam wszystkich i tutaj widzę, że podrzucacie propozycje dla Oliwiera. No zobaczymy, może będzie, bo to i dzieci kukurydzy widzę są, i guinea pig, i cześć Dariusz Tokarczuk, witam cię bardzo, bardzo serdecznie i przypomnę się również i przyłączę się do Peyta McFly'a. Proszę o łapkę w górę, kto jeszcze nie dał, będzie nam bardzo fajnie. No słuchaj, Oliwier, no, okej, Claudio Fragasso się nazywa reżyser, bo ja akurat teraz sprawdzam sobie na IMDb, jak mówię, nie znam filmu, to nie będę się wypowiadał, czy jest fajny, czy nie, czy mi się podobał, czy raczej akurat niespecjalnie, no ale 3,0 w ocenie 35 000 widzów to mówi samo za siebie, no ale w porządku. Słuchaj, skoro tobie się podoba w ten sposób, czy jest. No dobra, no to film jeden mamy umówiony, słuchajcie, możecie sobie odhaczyć spokojnie jak najbardziej, tylko pamiętacie, że
czasami jest puszczone oko, a czasami po prostu Oliwier mówi na poważnie, więc zobaczymy, co nam wrzucił na miejscu 9. A to może mam pomysł, że tak na strzemiennie możemy, że ja 10, ty 10, możemy tak na zmianę to robić. Jak coś to wyżej z tych późniejszych. Wiesz co, akurat ja nie przygotowałem nic, bo stwierdziłem, że jak ja przygotuję 10 filmów, to będziemy tutaj siedzieć 4 godziny. I to będzie, a akurat spokojnie tak wiem, że twoja 10 to będzie nam, wiesz, około 2 godzin minie, także spokojnie. Także ja tutaj specjalnie, dlatego cię prosiłem, żebyś mi nie mówił, co masz, a my się mógł odnieść, wiesz, do filmów i zobaczymy. Popatrzymy na razie, jakie są pytania do ciebie, bo wiadomo, że są. Ja wiem, Oliwierze, że ty lubisz tego typu rzeczy, ale tylko mam nadzieję, że chłopaki z Kubła na śmieci nie mają sequela, pisze Krzysztof Kubiak. Troll 2 przy chłopaka z Kubła na śmieci to jest jak Pulp Fiction przy, nie wiem, jakimś na porady nie ma rady, czy takiego, nie porady na zdrady. No. Ciekawe, czy pojawi się Terminator 2, jedna z najlepszych kontynuacji. No zobaczymy, Lancel, zobaczymy. Zobaczymy, co ty powiesz. Zobaczymy, co Oliwier nam przede wszystkim powie. No dobra. Gardziołko najpierw, takim to jest kubek jakiegoś, Ormando się chyba nazywa, tak? Albo ten, Galerian Horroru. Żartuję. Galerian, tak. Taki piękny. Zgadza się. Terminator 2 powinien być i Obcy 2 pisze Adalet. No słuchaj, zobaczymy, co będzie. Popatrzymy. No według mnie jest kilka tytułów, które powinny być, a tu jeszcze jest odróżne takie pytanie do ciebie. Poza Marcinem, jakiego filmowego youtubera lubisz oglądać? Okej, więc youtuberów takich filmowych to jest mnóstwo. Uwielbiam poza Marcinem, Bordy z kosmosu, szczególnie jego podcast Koszmarne horrory. Uwielbiam Juliana, pozdrawiam, pana Mateusza też, Stefan Grymysz, jego znać między innymi. Galeriana lubię. Galeria Horroru też jest oczywiście, bardzo fajne recenzje robi. Kogo tam dalej? Ponarzekajmy o filmach, też jest bardzo kompetentny, ma dobre recenzje, takie film, ale to jest, on bardziej takie analizy robi, jak lubię analizy, skazane na film oglądać i on, no to jest po prostu, on to jest takim, on mógłby wykonać na studiach moim zdaniem, on ma taką wiedzę, kompetencje, jeszcze sekundę, tak sprawdzę swój tak aby nie pomijać kanału. No kiedyś też oglądałem. Proszę? O, uciekaj, dobra, już jest teraz wszystko prąd. Na chwilę cię okazało, że internet nie zapłaciłeś. Już jesteś. Nie, płaciłem. Dawaj. Jeszcze patrzę. A, Michał Szczepański jeszcze jest, oczywiście. On też jest, bardzo miał fajne recenzje. Nie nagrywał ostatnio, ale jak nagrywał, to bardzo fajne. Polecam jego materiał o Patryku Wegecie, że tam ma bardzo fajne materiały. Oni nawet chyba live'a kiedyś z Marcinem o tym. No tak, jeszcze o Marce. Nagrywaliśmy odcinek i on potem był opublikowany. Taka 1,5-godzinna rozmowa o tym, jak bardzo cudownym reżyserem Patryk Wegeta jest. Jeszcze Adalet pisze, a co sądzisz o sfilmowanych? Szanuję, też lubię obejrzeć. Nie oglądam ich tak często, ale jak obejrzę, to uważam, że oni też są tacy bardziej profesjonalni. O, Postalowy Świt pisze, że Oliwier, mój youtuber to Assassin08 i Assassin08 to jest, znam, też oglądam. Siemasz no i Ormando jeszcze, jak mogłem o Ormandzie zapomnieć. Mówiłeś o Ormando. Chodzi o to, o Ormando, że pytany był Oliwier właśnie o swoich ulubionych filmowych youtuberów poza Mła. No i wiesz, no i między innymi padło twoje nazwa swojego kanału, więc wiesz. Jeszcze tak, jeśli youtuberach, to jeszcze zanim skończę, aby przejść dalej, bo jest wiele. Jak coś, to mogę kiedyś dać znać jeszcze innych youtuberów, których polecam oglądać, ale że Postalowy Assassin08 też jest jak najbardziej na propsie. Jego seria też jest, GTA też jest jak najbardziej fajna, GTA jest fajna. No to co, już chyba tyle o youtuberach i możemy przejść dalej. Nie ma innych pytań? Do pytań przejdziemy waszych za chwilę. Teraz Oliwier mówi o swojej dziewiątej najciekawszej, że tak powiem, kontynuacji. Teraz mam też horror, ale lepszy, zdecydowanie lepszy. Klasyka, czyli Martwe Zło 2, Śmierć przed świtem. Jest to bardzo ciekawy film, gdyż jest to też nie tyle sequel, co bardziej remake jedynki, gdyż Sam Raimi, czyli reżyser pierwszego Martwego Zła i Spider-Manów, to też on na początku zaczął od horrorów. Trochę jak Peter Jackson też zaczął od horrorów i potem te takie bardziej blockbustery zaczął robić,
ale początki były horrorowe i sam Raimi nie był zadowolony z pierwszego Martwego Zła, bo tam i mały budżet, i takie efekty tam się narzekał, że mu nie wyszły do końca, więc zrobił drugą część, która jest bardzo zakręcona, ale pozytywnie zakręcona. Tam to jest bardziej taka czarna komedia niż horror. Fabuła jest niemalże taka sama jak w jedynce, gdyż też jest bardziej remake, gdyż nie można było robić takiej bezpośredniej kontynuacji do jedynki, gdyż w jedynce, spoiler, na końcu aż zginął. Zło go dopadło, wpadło go mu do pyska i go zeżarło od środka, tak można powiedzieć. No i dwójka zaczęła tego Asha, którego my znamy i kochamy, czyli z piłą zamiast ręki, z jego słynnym powiedzonkiem Groovy, z shotgunem, dubeltówką. No to jest ten Ash i ten film jest taki cały roller coaster, bo tam są momenty, gdzie trzeba podjechać, gdzie trzeba zjechać i jest tam mnóstwo i komenza i tam te efekty praktyczne. To jest film do oglądania tak ze znajomymi, można puścić sobie, oglądamy jakiś film, bo tam się i pośmiejemy, no i więc jak ja tam nie ma co bardzo zagadać o filmie, o fabule, no bo to jest fabuła bardzo prosta, Ash dziewczyną przyjeżdża do domu, znajduje Necronomicon i nagranie, uwalniają demony, no i zaczyna się rollercoaster, przyjażdżka się zaczyna, więc możemy do Marcina przejść. Co ty o tym filmie sądzisz? Nie no, zdecydowanie jak najbardziej to jest jeden z lepszych horrorów. Kontynuacji zdecydowanie tak. Tam w ogóle były problemy z wytwórnią, wiesz, dlatego oni musieli nakręcić ten film od nowa, nie? Bo oni tam chcieli zrobić to całkowicie inaczej, no ale więcej na ten temat rozwodziłem oczywiście, bo ten film był omawiany. Zgadza się, to już były większe pieniądze, bo pamiętam przy okazji pierwszej części tam w ogóle nie mieli kasy do tego stopnia, że Bruce Campbell nawet zastawił swój dom, żeby można było ukończyć ten film. No i tak na dobrą sprawę, tak, tutaj już jest ten film, można powiedzieć, nagrywany w myśl zasady głośniej, więcej, mocniej, ale to się rzeczywiście zmieniło. Jest oczko oczywiście puszczone do fanów horroru, bo kiedy Ash wchodzi do tej szopy, no tam można bardzo łatwo zobaczyć, że na drzwiach, nad drzwiami tej szopy wisi rękawica Freddy'ego Krugera. I to jest akurat stały motyw, że Wes Craven razem ze samym Raimi sobie puszczali oczko, bo to jak na przykład dzieciaki bodajże w Koszmarze z ulicy Wiązów oglądają właśnie Martwe Zło i tak dalej, potem w którymś kolejnym filmie Wzgórze mają oczy i tak dalej, to się rzeczywiście wszystko przeciąga. To jest niby komedia horror, aczkolwiek jest bardziej inaczej, jest bardziej zabawny niż pierwsza część, ale nie jest tak zabawny jak Armia Ciemności, czy jak trzecie, powiedzmy, Martwe Zło, które tak naprawdę nie jest trzecim Martwym Złem, ale o tym oczywiście wszystko można byłoby mówić. Rzeczywiście dobry film i to trzeba przyznać chyba, że w cyklu Martwe Zło nie ma złych filmów. Tak naprawdę nie ma takiego filmu, który byśmy powiedzieli, ale to jest dno, to jest po prostu paranoja, to jest właśnie Teksańska Masakra 4 na przykład. Są filmy lepsze albo gorsze, ale każdy z nich, ja osobiście, każdy z tych 5 filmów, w tym momencie jest 5 filmów, mogę jak najbardziej polecić. Zgadzam się z tobą, Marcinie, to jest chyba taka jedyna seria obok Krzyku, gdzie nie ma takiej złej części. Niby jest ten Krzyk 3, ale on też jest okej. To nie jest takie, że o matko, jak Teksańska Masakra albo Szczęki 4, nie. No nie, aż tak źle nie jest, zgadza się. Tam mimo że tam Kruger nie dał rady, Erin Kruger pisał scenariusz do trzeciego Krzyku, to on nie dał rady, no ale rzeczywiście nie jest aż tak źle. Nie tak dawno akurat omawiałem bodajże Koszmar minionego lata, tam akurat też było nie za dobrze. No i Krzyk 3 jeszcze, że tak powiem, przepraszam, przerwałem. No mów, no. Chcę powiedzieć, że Krzyk 3 ma wielki plus, który wynagradza całą resztę. Gdyby cała reszta była słaba, to ma jeden wielki plus. Cameo Jaya Cichego Boba, Kevin Smith i Jason Mewes, no Jay. Mewes. Mewes, tak. Są w Hollywood i oni się pojawili w Krzyku Trójce, a za to Wes Craven i ekipa pojawiła się na planie fejkowego Krzyku 3 w Jayu Cichego Bob kontratakują. To jest prawdziwy Matrix, więc ciężko to pisać. Ale motyw jest taki, że akurat Kevin Smith i Wes Craven bardzo się lubili i tam dodatkowo przecież w tym, że tak powiem, tym udawanym Krzyku występowała Shannon Doherty, która swoją karierę rozpoczynała filmową oczywiście w Szczurach Supermarketu. Kevina Smitha poza tym oni się dobrze znali, bo to są z New Jersey, jedna, druga, trzecia osoba i też wystarczy wspomnieć, że Ben Affleck i Matt Damon również zaczynali karierę u Kevina Smitha, który to skądinąd
produkował ich film oscarowy Buntownik z wyboru, ale dzisiaj nie mówimy o Buntowniku z wyboru, dzisiaj mówimy póki co o Martwym Źle 2, o filmie Martwe Zło 2, naprawdę już zapominam jak się to odmienia. Kevin Smith się kumpluje generalnie, tak jeszcze podsumowując, zanim przejdziemy do reszty filmów, to Kevin Smith się kumpluje generalnie z 98% Hollywoodu, to on tam ze wszystkich. I to jest jego plus, że w tych jego filmach są tacy aktorzy, że wow, że Ben Affleck, Matt Damon, Carrie Fisher się pamięci jeszcze. Tak. Wszyscy są. A że może do Martwego Zła się powiedzieć, że jak powiedzieli, że Martwe Zło puszcza oczko, to dosłownie tam są, gdzie ktoś puszcza oczko, tak, ale tak dosłownie. Więc Martwe Zło jest jak najbardziej warte obejrzenia. Jedynkę można odpuścić, też można zobaczyć, ale nie jest aż tak dobry film jak druga część, ani jak ta trójka, która już była totalnie niehorrorowa, czyli Armia Ciemności, już nie był w ogóle horror, to był bardziej film fantazy, ale dalej bardzo dobre kino i te nowe części też są niczego sobie i serial też jest bardzo fajny. Zgadza się jak najbardziej. Ash vs. Evil Dead. Także ogólnie w sumie trzeba polecić Martwe Zło, Armię Ciemności, co tam lubicie. Gdziekolwiek by się Ash nie pojawił, bo to nie jest jedyna seria Sama Raimiego, gdzie Bruce Campbell się pojawia i dobrze wszyscy fani Spidermana, a także Doktora Strange'a o tym wiedzą. No to chyba możemy zakończyć ten temat. Chyba, że Marcin... Możemy? Nie, no jak najbardziej to jest wszystko dobrze. Popatrzymy, tutaj widzowie piszą. Prawda, Martwe Zło to bardzo ważnym kamieniem milowym. Miałem go omawianego na gatunkach filmowych i literackich. Więc widzicie, nawet na filmoznawstwie uczą takich rzeczy. Tutaj Paweł również podrzuca, że Krzyk 4 i Robert Rodriguez. Tak, tam jest rzeczywiście Robert Rodriguez kręci ten film w filmie, on kręci tam Stab, coś tam, a miał tak naprawdę wcześniej kręcić coś innego. Tutaj Grabarz dorzuca jeszcze Hellraiser Hellbound, a Krzysiek pisze jeszcze, najwyżej mnie on za to zabija, ale powiem, że Kevin Smith to guru Hollywoodu Oliwiera. Potwierdzam, Kevin Smith to jest totalnie wholesome człowiek, nawet tutaj chyba mam mam takie piękne wydanie, Kevin Smith, 4 filmy, Sprzedawcy, W pogoni za Amy, Dzieci chyba kontratakują i Dziewczyna z Jersey. Co prawda trochę głupio, że jest Dziewczyna z Jersey, która nie jest częścią tego uniwersum jego, gdzie jest Dzieci chyba, mogli dać zamiast tego, nie wiem, Dogmę albo drugich sprzedawców, ale no i tak jest lepiej to, niż gdyby nie było nic. Dokładnie tak to jest, panie i panowie. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj sobie z Oliwierem gadamy o najlepszych kontynuacjach filmowych. Jeżeli lubicie takie materiały, to oddajcie suba, włączcie dzwonek z opcją wszystko, a żeby YouTube, mam nadzieję, was zawsze poinformował. No chyba, że jesteście akurat na innej platformie, tutaj wiem, że widzowie są również na Facebooku, Instagramie, na Twitchu. Nie pamiętam, panie i panowie, co się daje na Twitchu. Wiem, że tam chyba subskrypcje są płatne, to się pewnie daje obserwacje, na Facebooku też się daje obserwacje, na Instagramie się daje coś tam, a na Xie albo na Twitterze też się daje obserwacje. Więc wrzućcie, wbijcie, będzie super, wszystko fajnie. Póki co jak na razie tylko jeszcze Threads tej nowej platformy nie ogarniam, ale tam to rzeczywiście algorytmy są jakieś dziwne, no i wiadomo jak to jest. Tutaj Lancel jeszcze pisze, a ja do dzisiaj nic Kevina Smitha nie widziałem, chowam się nieśmiało pod stołem. Lancel, o człowieku, czy trzeba normalnie cię przysposobić, żeby rzeczywiście coś obejrzał, bo Kevin Smith to jest, ale to też zależy od tego, jaki to ma rodzaj humoru, bo to nie każdemu może oczywiście podejść. Wiesz, jeden lubi Braci Marx, a inny właśnie woli Kevina Smitha. Jeszcze, no dokładnie, każdy ma poczucie humoru, akurat do mnie jego poczucie humoru trafia w 100%, ma takie bardzo też takie stonerskie poczucie humoru, ale też ma dużo takiego geekowskiego, tam on zaczyna w komiksach bardzo dobrze, więc to też plus. Jeszcze jest pytanie takie starsze już Geek ma, że od Pate McFly, że skoro GTA, to czy znam kanał Hubson? Tak, znam, czasami coś tam zobaczę, no i jakoś nie często oglądam, ale zdarzy się coś tam zerknę. To chyba z pytań to wszystko. Dobra, no to lecimy, dawaj swoją kolejną kontynuację. Kolejna kontynuacja, ależ to pięknie brzmi. Co za redundancja, jak to mówię w filmie. Dobra, jedziesz stary. Dobra, więc teraz może coś animowanego i nie do końca druga część, znaczy druga część też może być, ale gdyż jest to seria Toy Story, jest to seria animowana, taka żeby nie było, że Troll, co tam było, Martwe Zło, to że tam jakieś tylko horror oglądam, nie, też oglądam inne filmy, może nie wyglądam, ale tak, oglądam też inne gatunki filmowe niż horrory, ale Toy Story to jest jedna z moich zdaniem najlepszych serii filmów animowanych w historii. Okay. I chyba jedna z lepszych serii Pixara Disneya, gdyż
ta seria łączy wszystko, co jest dobre w takich typu filmach, czyli sympatyczne postacie, dobra akcja, dobre takie przesłania i te relacje są takie, niby że są zabawki, ale są bardzo ludzkie te relacje między zabawkami i od części, pierwsza część była dobra, druga część była bardzo dobra, trzecia część była świetna, a czwarta część to była, tam sobie obawiali, że nie, to już po tej trójce to już będzie nic dobrego. Okazała się też moim zdaniem bardzo, bardzo dobre. I ja ją stawiam na równy. Okay. Marcin pewnie też zna się na tej historii, bo ma 2 dzieci, to no, pewnie też oglądał. A powiedz mi, którą wersję widziałeś? Anglojęzyczną czy tą z polskim dubbingiem? Widziałem też raz tą angielską, chyba Toy Story 3, ale generalnie z polskim dubbingiem jestem przyzwyczajony. Jestem fanem polskiego dubbingu, generalnie jeśli chodzi o bajki i o filmy. No akurat jeżeli chodzi o bajki, to nawet polski dubbing jest nie najgorszy, rzeczywiście to jest dosyć ciekawie. Nie, tak pytam, bo akurat sobie teraz włączyłem na IMDb 4. część, no i oczywiście oprócz tego, że tutaj się pojawia Tom Hanks, a także Tim Allen, no to trzeba też przypomnieć, że pojawia się Jordan Peele, znany skądinąd reżyser, a także Keanu Reeves, panie i panowie. On również się w tym filmie pojawia. Joan Cusack oczywiście jako Jessie, no i kilka rzeczywiście innych ciekawych postaci. No ale zgadza się, to co jakiś czas oglądamy sobie, co prawda w tym momencie Maja już akurat niekoniecznie to historię, no to ostatnio to oglądamy Obcego. Wczoraj oglądaliśmy 3. część właśnie Obcego, no ale Wiktor to jak najbardziej czy to Toy Story, czy różnego rodzaju inne Hotele Transylwania jest, że tak powiem, uskuteczniony, czyli jak najbardziej, no świetna, 4. część rzeczywiście świetna. Domyślam się, że to jeszcze nie jest koniec, bo pewnie dobrze wiesz, że jak zgadza się włoska firma Mamonna, Casucci i Szmal, no to wszystko jest w porządku, no to będzie kręcona kolejna część. Ja nawet sprawdzę, jak to wyglądało finansowo. Budżet w 4. części to jest około $200 milionów, a film zarobił ponad 1 miliard. No to co tu dużo mówić, nie ma co gdybać. Cześć Misio, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj gadamy sobie o najlepszych kontynuacjach filmowych świata, także dołączaj do nas. Witamy serdecznie, witamy Misia. Tak, Jano grał Drucha Wybucha. Ja pamiętam chyba ulubionym zarówno moim, jak i mojego syna właśnie jest Widelec. Widelec nam się bardzo podobał. On dosyć taki, no, zabawny akurat jest. Forki, w oryginale po prostu była Sztuciek, a też Sztuciek, tak. Tak, 4 oglądałem też po angielsku i tam głównie dla Keanu, którego bardzo, bardzo cenię sobie, i też dla Jordana Peela, który gra tego chyba, jak on się nazywa, tego królika. Jordan Peele gra Bunny'ego, po prostu królik, tak się nazywa, no, tak jest przynajmniej na IMDb napisane, Bunny. Tak, ale jeśli chodzi o tę historię jeszcze, to jest według mnie, też pisała tutaj chyba Kasia, że 5 naprawdę, no niby film jak Mamona, Casucci, Szmal musi się zgadzać, ale czasami im dali w las, lepiej zostawić film, mniej części, a dobrych, niż to ciągnąć w nieskończoność, gdyż czasami lepiej zostawić serię, zabić serię szybciej, a potem niech żyją wspomnienia tak naprawdę. A wiesz co, nawet aż zaraz sprawdzę, czy coś się dzieje, powiedzmy, u Toma Hanksa. No nie, na razie widzę rzeczywiście, że Tom Hanks niekoniecznie cokolwiek ma tutaj w tej materii do robienia. Na razie jest inne filmy, że tak powiem, są w produkcji, więc no póki co może coś się rzeczywiście nie urodzi, może rzeczywiście nie będzie nic. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Może nie będzie, no ale co wam będę mówił, dokładnie wiecie, że jest tyle tych platform, to trzeba wszystko zapchać, nadrobić części, materiały i tak dalej, no to zobaczymy. Chociaż może na przykład Tom Hanks nie występował. Adam Sandler też po którejś części już zrezygnował z tytułu Transylwania, więc różnie to może być. Tak, po trójce w 4 go nie ma i 4 trafia tylko i wyłącznie od razu bezpośrednio na Amazona, tak. Dokładnie, więc to chyba wszystko. Polecam tej historii zobaczyć całą serię, a szczególnie kontynuację, wszystkim, gdyż są to bardzo dobre filmy do oglądania i z dziećmi, no i samemu nas może zobaczyć. Tutaj pytanie do Ciebie jest od Podstawowego Świra. Wolisz oglądać filmy z lektorem czy z napisami? To zależy. Czasami generalnie napisy są lepsze, bo można naprawdę i angielskiego się poduczyć trochę, jak się zna technikę, jak się uczyć angielskiego z filmów, ale też można ten prawdziwy aktorstwo wsłuchać się to wszystko, ale nie powiem, czasami lubię sobie obejrzeć film z lektorem. Ma taki swój klimat i ma mimo wszystko taką sympatię. Nie jest tak, wiadomo, niby napisy są lepsze, bo można bardziej tej magii kina doświadczyć, ale lektorów też nie przekreślam totalnie. Czasami sam jakiś film sobie z lektorem zobaczę. Wiesz co, to ja Ci powiem, to zależy, ostatnio miałem taki dzień,
że obejrzałem 3 filmy w języku, którego nie znałem, bo najpierw obejrzałem film po francusku z napisami, potem był film po japońsku z napisami, oczywiście to był Godzilla Minus One, którego recenzja jutro wleci na kanał, i potem był film po hiszpańsku i powiem szczerze, to był akurat Hrabia, który jest nominowany do Oscara. No i akurat już w tym momencie nie miałem ochoty czytać napisów, więc włączyłem sobie lektora, bo niestety mój hiszpański no, nie pozwala. Po hiszpańsku mogę powiedzieć Barcelona albo Real Madryt, no może jeszcze Paella. I to wszystko. Tutaj Misio pisze, że szkoda, że Szybkich i Wściekłych nie skończyli na trzeciej części, tylko ciągną tego gniota dalej na siłę. No tak, w tym momencie teraz nawet Vin Diesel już powiedział, że rozpoczynają pracę nad kolejną częścią, która oczywiście ma być finałem, drugą częścią finału, także, ale też nie czarujmy się, trzecia część to jest bodajże Tokyo Drift, tak? Tam też już nie było rzeczywiście dobrze i ten Diesel tam był wrzucony na siłę, bo pamiętacie, Diesela wrzucili do trzeciej części po to, żeby dać mu prawa do nakręcenia kolejnej części filmu o Riddicku i tak dalej, no ale to już jest insza, to po prostu nic innego, tylko mamona, kasa i to wszystko. Krzysztof Kubiak jeszcze pisze, dlaczego myślę, że w tym wywodzie o życiu wspomnień chodzi o Indiana Jonesa. Nie wiem, może tak jest, bo rzeczywiście Indiana Jones też można by powiedzieć skończył się na Kill 'Em All, a też ciągnął rzeczywiście niepotrzebnie troszeczkę już za długo. Jeszcze z Twitcha jest Wiktor Pulchny. Wiem, że z opóźnieniem, ale dobrą kontynuacją jest film Jurassic Shark 3, którego wyreżyserował gościnnie Mark Polonia, bo poprzednie 2 części reżyserował ktoś inny. Wiktor, nie wiem, nie widziałem ani jednego Jurassic Sharka. Widziałem Jurassic Park w kinie kiedyś, ale to było dawno temu, jeszcze byłem chyba w 7. klasie podstawówki. Taki jeszcze stary. młodszy, Marcinie, byłeś ode mnie niż teraz. Jestem w drugiej klasie. No widzisz. Dobra, no to słuchaj, lecimy dalej, panie i panowie, bo rzeczywiście jeszcze mnóstwo jeszcze jest kontynuacji przed nami. Same dobre, mam nadzieję. Tak, więc mamy już odhaczę, że to historia już jest ciach, ma to ciach. Więc tak, teraz kolejny film to jeden z ulubionych film od jednego z ulubionych reżyserów Marcina, przynajmniej kiedyś, Del Toro, czyli Hellboy 2, Złota Armia. Złota Armia. Super, Jedynka Hellboya, jeśli chodzi o serię Hellboy, to jest adaptacja komiksu Minoli i taki bardzo specyficzny komiks. Jest to niby superbohaterski, ale jest taki bardziej palpowo takich zwykłych komiksów Marvela, klasycznych. Jest taki bardziej taki styl, taki, to jest tego wyróżnione na tle tych innych superbohaterskich i na początku lat 2000, w dalekich latach 2000, kiedy jeszcze adaptacje komiksów dopiero raczkowały. Były 3 dobre adaptacje, bo byli pierwsi X-Meni, pierwszy Spider-Man i pierwszy Blade jeszcze tak jak raczkowały i były te trochę gorsze, jak na przykład był Daredevil, była Elektra, był Ghost Rider, był Hulk od Angali, to już było po Batmanach Schumachera, naprawdę te filmy z superbohaterami w porównaniu już dzisiaj na przykład, znaczy nie dzisiaj, bo dzisiaj to też tak nie za bardzo, ale te parę lat temu to nie była ziemia. Wtedy jeszcze nikt nie spodziewał się, że powstanie kiedyś film o Strażnikach Galaktyki na przykład, że to w ogóle kto to jest. A ty pamiętasz w ogóle te filmy superbohaterskie z lat 70. o Hulku i o Spider-Manie, które tak delikatnie mówiąc były tandetnie? Przy okazji pozdrawiam Liama na Instagramie. What's up, dude? Nice to see you. I jeszcze Konrad Zborowski, fajnie, że jesteś. Pamiętasz te Spider-Many i ten Hulk, gdzie tam właśnie Lou Ferrigno grał tego Hulka wkurzonego, że tak powiem. Oglądałem tak fragmenty, bo nie dałbym całego rady obejrzeć, ale tak, no też był inny budżet tak naprawdę w porównaniu z tym wszystkim, ale w latach 2000 było trochę lepiej, ponieważ pojawił się na przykład między innymi wspomniany dzisiaj Hellboy od Del Toro, który słynie z tego, że jeżeli on robi jakiś film, to on bardzo dużą wartość przykłada do mitologii, że on musi każdego tam z udupca antagonistę rozpisać, jakieś potwory, wszystko on nie zrobi tego nadpierdziej, że jakiś pierwszy lepszy demon z generatora, jak w tej wersji Hellboya z 2019-18 roku z tym Herborem. Tak, to jest po prostu porażka. To jest Zabrakło wszystkiego. Pierwszy Hellboy nie był aż taki dobry, był spoko, ale z tego filmu pamiętam naprawdę tylko 3 rzeczy. Otwierającą w latach 40., jak było te, wiadomo, szturm na
panów takich, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, jak się nie nazywali. Bo o naziolach chodzi, o naziolach. Tak, nie wiem, czy chyba, no o to chodzi. No, na ziolo od tego pana z wąsem, co był malarzem pokojowym, potem całą Europę gnębił. Tak, o niego chodzi. Potem druga rzecz, którą pamiętam, to zakończenie, jak na końcu jest, że ten Hellboy taki przykuty, że tam miał tego demona sprowadzić i tam, że ale masz wybór, który dał ci ojciec, że tam rzuca mu różaniec, jak te rogi tak ściąga, to jak normalnie tam by mogła być piosenka Christina Aguilera Fighter, jako tam te rogi tak sobie wyrywa. I pamiętam świetnego takiego, co się nazywa henchman po angielsku, takiego antagonistę, który właśnie był z tych nazioli, on miał takie wysuwane miecze, maskę gazową i on akurat był bardzo fajnie zrobiony, że miał... Tak, bardzo dobrze. On jest jak Boba Fett, niby nie jest jakoś mega oryginalny, ale tak zapis był na tyle charakterystyczny, że dał radę, że jest zapamiętywalny. No ale po pierwszej części powstał Hellboy 2, który ma też więcej postaci ciekawszych, bo w jedynce był taki ciekawy ten bohater tej FBI, agent taki był trochę taki no doklejony trzeciego, nie był jakiś specjalnie super za nie zagrany, nic i nie było go w jedynce. Za to pojawił się seta McFarlane'a, czyli przez Petera Griffina z Family Guy'a, tam przez kilka postaci, możecie go znać głównie z tego. On taki ma bardzo niemiecki akcent. Tak. Dokładnie. Tak, tylko powiem ci, Oliver, akurat nasz agent FBI miał powrócić do drugiej części, był w scenariuszu, no ale okazało się, że aktor, który właśnie go odgrywał, akurat podpisał kontrakt z jednym z teatrów. W tym momencie nie pamiętam, czy był to teatr na Broadwayu, czy teatr w Londynie, bo akurat to mi uciekło. No i stwierdził, że on nie chce, w tym momencie on skupić się chce na teatrze, dziękuję bardzo, więc Guillermo del Toro stwierdził, ok, no to skoro nie możesz ty wystąpić, no to musimy coś zrobić, bo ktoś musi tutaj się pojawić, jakaś postać i właśnie dopisano tego gentlemana, no, on z pary był, czy z duchem, jakąś taką plazmą, nieważne. I on tak właśnie, i on mówił Einstein, tak bardzo miał taki niemiecki akcent i tam pamiętam, że Hellboy mówi mu, musisz przestać mówić słowo focused, bo tak akurat dziwnie to mówił, no ale to mniejsza o większość. Rzeczywiście książę Nuada, bardzo ciekawie mitologicznie film poprowadzony. Mów dalej. No właśnie, powiedziałeś, mitologicznie, że najpierw ta animacja na początku, o tej, jak powstała to Złota Armia, historia tych elfów, to też było coś naprawdę ciekawie zrobione, ta animacja. Potem jak w jedynce, oprócz tego gościa z maską, to nie było tam ciekawych antagonistów. Był ten Rasputin, to był taki zły, bo był zły tak naprawdę, a w dwójce był taki konflikt ciekawy i też to, że ten książę, ta jego siostra, że ten, jak się nazywał, ten płynny, jak się nazywał, ten człowiek ryba, co on właśnie zakochał się w tej właśnie siostrze tego bohatera. Abe Sapien. Tak, Abe się zakochał właśnie w tej siostrze tego złego księcia, no i generalnie i te walki, i te postacie, i tam te potworace, nie, te takie ten powrót tego nasionka, co wyrósł, albo w tym licytacji na początku, takie wróżki, co tam zjadały ludzi, to wszystko było tak świetnie zrobione i też takie jest bardzo, niby to było krwawe, ale takie bardzo, no ciężko to na to chwycić, to chyba tylko Del Toro tak umie, ewentualnie Wes Anderson ma taki styl, że on tak umie się tym bawić, więc więc Hellboy drugi jest zdecydowanie lepszy od tej części pierwszej. No i tyle mogę powiedzieć, że chyba, że Marcin do powiedzenia ciekawego. To jest właśnie ciekawe, że jak oglądamy film Del Toro, to my powiedzmy po jego wyglądzie już jesteśmy w stanie powiedzieć, że to jest film Del Toro, bo to nie ma znaczenia, czy mówimy właśnie o Hellboyu, o Kształcie Wody, czy o drugim Blade'ie, bo też drugi Blade też był reżyserowany właśnie przez Del Toro i też w drugim Blade'ie pojawił się jeden z jego ulubionych aktorów, oczywiście Ron Perlman, ale pewnie powiecie, ale mi chodzi tutaj o Luke Goss. On tutaj właśnie gra Nuadę, a w drugim Hellboyu gra głównego, że tak powiem, wampira. No i to rzeczywiście nie jedna produkcja od tego gentlemana. Tak, zgodzę się, rzeczywiście bardzo to dobrze. Tym bardziej, że akurat Del Toro współpracował z Mike'em Mignolą, czyli twórcą komiksu przy tym filmie i miała powstać trzecia część. Wszystko było, że tak powiem, dograne, no ale Mike Mignola nie mógł się zgodzić na to, jaką fabułę proponował właśnie Guillermo del Toro. No on powiedział, słuchajcie, skoro nie chcecie, żebym nie możemy się zgodzić, to ja się zabieram za mój kolejny projekt, nosi on tytuł Hobbit, teraz będę reżyserował Hobbita, 3 części i dziękuję bardzo i zawijam się i nie powstał trzeci Hellboy przez to. No cóż, szkoda żałować rzeczywiście, bo to, co się potem podziało, co dostaliśmy tego Hellboya z Harborem, no to po prostu woła o pomstę do nieba i to rzeczywiście nie było dobre, a
film jest pięknie zrobiony, film rzeczywiście jest wycyzelowany. Ta animacja jest ciekawa. Potworasy są specjalnie, w ogóle asymetria jest tak właśnie charakteryzuje Del Toro, bo normalnie byśmy mieli gdzieś potworasa, 2 oczy tutaj, a on na przykład da jedno drugie tutaj, a trzecie gdzieś tutaj tak z boku, żeby to rzeczywiście wyglądało inaczej, żebyśmy to wszystko zapamiętali. A poza tym, no co będziemy dodatkowo mówić, Jeffrey Tambor, patrz tutaj, John Hurt w roli profesora Bruma i Linda Blair oczywiście jako Liz Sherman. Piękna, rzeczywiście piękna sprawa. Jeszcze i właśnie dobrze powiedziałeś, Maciej, bym zapomniał, ale Ron Perlman, jaki on był genialnym castingiem do tej roli Hellboya. To jest tak genialny casting, jak moim zdaniem na przykład tak jak genialny casting, nie wiem, Tony Stark, tak samo. To był tak Robert Downey Jr. świetnie go zagrał i to był idealny. Tak samo... Albo Mickey Rourke jako Marv w Sin City. Też, dokładnie, więc no Ron Perlman był genialny, i był taki cyniczny, on był taki niby chamski, ale potrafił wykazać emocje, pokazać, że było, ten ojciec jego zginął, grany przez Johna Hurta, tak. To widać było w tej emocji. I to było coś, czego zabrakło tej nowej wersji z Davidem, jak on się nazywał? David Harbour, którego generalnie bardzo, bardzo lubię i cenię za rolę w Stranger Things, ale nie poradził sobie jako Hellboy. Mhm. Nie, chciałem powiedzieć tylko, że jeszcze tak o Hellboya, że porównać sobie teksty z 1 i 2 a od tego nowego filmu. Jak w tych starych takie nie wulgarne bardzo, ale takie śmieszne. Załóżmy jak w 1 tego gościa z tą maską tak w dole dobił, że that's for you, Pinhead, puszkogłowy i go tam tym kołem zębatym rzucił. No to te jego teksty, no to było coś świetnego. W tym nowym to nic ciekawego. Więc stare części polecamy, nowe tego Hellboya maczetami. Dokładnie. Pozdrawiamy Aleksandrę i Paradox Image na Instagramie, bo fajnie, że jesteście. To jest kilka pytań do Ciebie, także że zanim przejdziemy do kolejnej części, tutaj zatrzymamy się chwilę. Szybki Malec 69. Oliwier, masz jakąś ulubioną serię horrorową? Jednej nie mam takiej, mam kilka, tak szybko powiem, że oczywiście Chucky. No, Piątek 13 też bardzo sobie cenię. Koszący Wiązów, klasyka. Co nam dalej? Jeepers Creepers, 2 pierwsze części lubię. 3, 4 do piekła. Reżysera też swoją drogą powinno się... No, reżyser jest już w piekle, także wiesz, on już swoje odsiaduje nomen omen dosłownie i w przenośni. No, ale bardzo słusznie. Poczytajcie sobie o tym. Nie cytuję się rozgadywać na tej tematy. Jeśli chodzi o serie horrorowe, to Oszukać naczynie. Bardzo cenię. Nie taki horror do końca, bo to bardziej taki thriller, ale bardzo lubię. Piłę też lubię. No, jest tego sporo. Niedługo kolejne Oszukać przeznaczenie będzie w kinach, panie i panowie. Pytanie, Paradox Kamera pisze, napisał Mroczny Rycerz lepszy od Batman początek. No coś w tym rzeczywiście jest, chociaż mimo wszystko dużo osób wskazuje, potem jeszcze Mroczny Rycerz powstaje jako ten najlepszy z trylogii Nolana, ale zobaczymy, czy do tego się później Wiktor odniesie. Tak, ale co Del Toro odwalił przy Hobbicie, szkoda gadać. No on nie odwalił nic, on Hobbita III nie zrobił, w ogóle Hobbita nie zrobił, ponieważ studio się obijało, no i to wszystko. To, że potem Peter Jackson przyszedł i nie pracował na swoim scenariuszu i potem musiał zrobić zmiany i tak dalej, to już inna sprawa, bo to wiesz, to co dostaliśmy w kinie, a to co napisał Del Toro, to są dwie różne sprawy. Najlepsze kontynuacje. Marcin versus Olivier Part 2. Oczywiście, że tak. Ale za parę lat taka Marcin jakiś siwy będzie, ja teraz taki chłop będę z brodą, wąsami. Dokładnie, ja tak będę mówił, że a pamiętacie jak wtedy w 2000 tam którymś jeszcze Patryk Wega kręcił dobre filmy. Coś takiego będzie, rzeczywiście. Możliwe, jeszcze pytanie widzę od Lancela, żeby do ciebie, do mnie, jeszcze do ludzi na czacie, żeby ulubione filmy o Bondzie, przygoda Bonda. To może jaki jest ulubiony film o Bondzie, Marcinie? Oj, wiesz, to jest dużo. Ja powiem tak, jednego bym nie powiedział. Może nie przekreślam, ale nie jestem wielkim fanem Rogera Moore'a jako agenta jej królewskiej mości, więc rzeczywiście Sean Connery to byłby mój typ. Timothy Dalton, tutaj widzę, że napisane było, ktoś napisał, że licencja na zabijanie właśnie z Timothy Daltonem w jednej z głównych, no w głównej roli oczywiście, tam też kilku ciekawych, między innymi Benicio del Toro tam grał w tymże filmie, ale podobają mi się prawie wszystkie filmy również z Piersem Brosnanem, a także to, co się stało w ostatnim Jamesie Bondzie z Danielem Craigiem, to jest po prostu jak dla mnie poezja.
to z kolei u mnie to byłby Casino Royale pierwsze miejsce, drugie miejsce byłoby chyba GoldenEye i Skyfall. O, widzisz. No to w porządku, no to mamy już ustalone co, gdzie, jak i kiedy. Tutaj widzę, że jest Śmierć nadejdzie jutro, najlepszy film o Bondzie, pisze Wiktor. Krzysztof pisze, że GoldenEye, a Szybki Malec napisał, że moja ulubiona seria to Piątek 12, ze względu na to, że akurat od tej serii zacząłem być fanem horrorów oraz serię Chucky, ponieważ nawet najgorszą część tej serii mi się przyjemnie ogląda. W takim układzie Szybki Malec zapraszam Cię, ażebyś obejrzał sobie cykl kultowe horrory, tam już jest chyba 300 filmów, więc spokojnie na pewno coś dla siebie znajdziesz. Tym bardziej, że Piątek 13 i Chucky to były jedne z pierwszych serii, które omówiłem. No, jeszcze do Chuckiego za jakiś czas wrócę, ale to na spokojnie jeszcze. Kurde, już godzina materiału, a już prawie godzinę gadamy, a tutaj jeszcze mi za parę filmów do obgadania. No to dobra, no to bez problemu i lecimy dalej i nie ma najmniejszego problemu, śmigamy i hej. Dobra, więc tak, teraz jakby jesteśmy już przy tych pozycjach superbohaterskich, to może pogadamy sobie znów o Samie Raimim, który jest mistrzem kontynuacji, jak widać, czyli o Spider-Manie 2, tym pierwszym z Tobey Maguire'em. Przez wielu uznawanym za jeden z najlepszych filmów komiksowych, tuż obok drugiego X-Mena. Obok mnie między innymi, tak samo, według mnie tak samo uznawany za najlepszy film superbohaterski, gdyż mimo tego, że film już ma chyba 20 lat w tym roku skończył, bo to 2004 rok, tak, jeśli chodzi o efekt specjalny, które się nie postarzały, bo jedynkę szanuję bardzo, też lubię, ale nawet i ten wątek romansowy był taki, nie najlepiej zestarzał, i dostaliśmy przede wszystkim miernego antagonistę, bo mieliśmy Willema Dafoe, który, jak to fajnie kiedyś powiedział jakiś youtuber, chyba Uncle Mruwa, zagrałby zielonego goblina z taką farbką olejną na twarzy po prostu, a zamiast tego dali mu taki hełm jakiś absurdalny, więc... No ale nie, w drugiej części nie był Willem Dafoe. Nie, chodzi o jedynkę, że w jedynce... O jedynkę, dobrze. Że właśnie on nie był takim najlepszym antagonistą, nie był najlepszy, a w dwójce dostaliśmy doktora Octaviusa, który był bardzo dobry, miał swoją motywację, miał tą relację z Peterem i sam Peter miał że on tam miał wahania, czy być Spider-Manem, czy nie, czy to jest to, na czym mu zależy. I też właśnie w tym filmie, moim zdaniem, to te jego słowa tego wujka Bena wybrzmiały, że z wielką mocą przychodzi wielka odpowiedzialność. Tak naprawdę. I tak, więc romans to też przy okazji pomniejszony, już tak bardzo łeb nie bolał, więc jakby nie patrzeć, dwójka moim zdaniem robi wszystko lepiej od jedynki. I też jak na moje, to po dziś dzień jest to chyba jeden z 3 najlepszych superbohaterach. Drugim jest Spider-Man Uniwersum, a jeszcze jednym zaraz pogadamy. W ogóle Spider-Man właśnie ten drugi to jest blisko na podstawie jednego właśnie z komiksów, nomen omen, z którego sceny wyciągnięto właśnie do filmu, kiedy tam Peter na przykład zdejmuje swój strój, rzuca go na śmietnik i tam akurat pamiętam, że jest taka klatka w komiksie, kiedy to jest w ten sposób. Tam mnóstwo oczek jest puszczonych również, jak Spider-Man w pewnym momencie spada z tych budynków i uderza w Forda, który to jest właśnie Ford Focus, skup się i tak dalej. Dużo rzeczywiście takich smaczków jest, ale rzeczywiście zgadza się, genialny, naprawdę genialny film komiksowy. To się trzeba rzeczywiście zgodzić, bo nie jest tak słodko, to jest fajnie, że nie ma tego, proszę bardzo, wszystko super ekstra, tylko mamy dylemat moralny bohatera, on niekoniecznie wie dokładnie, jak to ma być, czy to on, czy nie, czy może jednak Mary Jane, wiecie dokładnie, życie superbohatera może być ciężkie, nie każdy może być Batmanem czy Ironmanem, że ma $1 billiard i sobie to jakoś poukłada, czasami po prostu trzeba iść od 9 do 5, że tak powiem, do pracy, a później jeszcze na drugi etat trzeba robić i pomagać ludziom, także rzeczywiście dosyć fajna zagwozdka. Tak, i przede wszystkim te filmy aktorskie przynajmniej, według mnie potem już nigdy nie były tak dobre jak właśnie jedynka, dwójka, bo ja trzeciego Spidermana jako guilty pleasure takie, ale to nie jest zbyt dobry film, bo ta scena tańczenia jest, wiadomo, jest 3 antagonistów, z czego jeden ma tylko dobry payoff i tak naprawdę, i mógłby ten film być lepszy. Potem były te dwa niesamowite Spider-Many, za którymi aż tak nie przypadam, przez antagonistów, bo akurat moim zdaniem casting, jeśli chodzi o to relacja, że Emma Stone Garfield była bardzo dobra, ale
antagoniści i masa głupotek, takich dziur fabularnych psuła obraz, a za tymi filmami z Hollandem nie przypadam, bo były takie zbyt napompowane moim zdaniem. Słodkie są, trzeba przyznać, że są bardzo słodkie. Słodkie jak ta herbatka, którą sobie teraz piję. Co jest rzeczywiście, Kabaret became a member. Mi się wydaje, że Kabaret już był wspierającym, ale dziękuję bardzo za odnowienie wspierania. Słuchaj, zaraz zanim przejdziemy dalej, jakieś są pytania do ciebie. Czy będą jakieś polskie filmy? Przepraszam bardzo, ale drogi Wiktorze, ale nie ma, bo jedyny film, który lubię polski, to jest Sex Misja, Killer, dwójka i dwójka, ale dwójka nie jest aż tak dobra o niej mówić. Chłopaki nie płaczą, to jest chyba mój ulubiony film z tych wymienionych polskich. I jeszcze Poranek Kojota, a to no chyba nie znajdzie się na tej liście Porady na zdrady 2 na przykład. Lancel pisze, nie zapomnijmy o jednej z najlepszych kontynuacji powstałych po latach, czyli Top Gun Maverick. Zobaczymy, może się pojawi u Oliwiera na liście. Czas rzeczywiście pokaże. Popatrzymy, tutaj piszecie dalej. Jeszcze Lancel, nie mogę być Batmanem czy Spidermanem, ale jestem magazynierem od 18 lat. To też jest super moc, jak najbardziej. I tutaj widzę jeszcze jest pytanie od Kabaretu. Najlepszy Spider-Man to według ciebie? Najlepszy Spider-Man to pewnie teraz czy aktor, czy jako postać, bo jeżeli aktor... Mi się wydaje jako aktor pewnie. To jako aktor Tobey Maguire mimo wszystko, ale jeśli chodzi o postać jako postać, to Peter B. Parker z uniwersum. Aha, no to dobra, no to w porządku. No to już wiemy. Peter B. Parker, czyli z animacji. Czyli tak to rzeczywiście wygląda. Dzisiaj gadamy sobie o najlepszych kontynuacjach, panie i panowie. Widzę, że akurat dołączyło do nas mnóstwo osób, więc fajnie, że jesteście. Dajcie suba, włączcie dzwonek z opcją wszystko. My sobie gadamy o najlepszych kontynuacjach. Czemu Oliwier? Bo chłopak lubi kontynuację, bo chłopak sprawił się w odcinku charytatywnym i wpłacą nas się pomaga, a po prostu poza tym, dobrze wiecie, my na tym kanale bardzo lubimy sobie gadać o filmach i ogólnie w szeroko pojętej kulturze. Muzyka, seriale, filmy telewizyjne, programy i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo fajnie, że jesteście z nami i bardzo mnie to cieszy, że gadacie. My już gadamy ponad godzinę, a jeszcze nam zostało 5 filmów, także nie przedłużam. Oliwier i please you speak English, jak to mawia ładnie Kabaret. Dawaj. Yes, of course, dear Marcin. I really good English. Nie no, jestem dobry w angielskim, a to jest... Dawaj. Więc tak, to już zamkniemy może film superbohaterski na tej liście i powiemy sobie teraz o X-Menach. X-Men 2. Druga część X-Menów, która jest tak samo jak Spider-Man. Drugi ma więcej, lepiej i mocniej. Jak jedynka też była przyzwoitym filmem, ale to był taki pierwszy prekursor, bo był Blade, ale Blade, choć jest postacią Marvela, tak nie do końca takim filmem superbohaterskim, a X-Men, wiadomo, te stroje kolorowe, wszystko, te supermoce, no to już było coś bardziej bliskiego temu, co Tylko przerwę i powiem, Michael, dziękuję za to, że zostałeś wspierającym, zaraz ci Oliwier pozwolę dokończyć. Dziękuję bardzo za to, że zostałeś wspierającym. Dziękuję Michaelowi. Wbijaj na Facebooku na grupę Skruchowisko VIP, tam jako oczywiście wspierający możesz dostać mnóstwo ciekawych, fajnych rzeczy. Także dziękuję bardzo za to, że z nami jesteś. Dobra, już przerwałem ci, dobra, dawaj, gadaj dalej o X-Menie. Tak, ale jedynka X-Menów miała tak, przede wszystkim bardzo dobry casting, no bo umówmy się, Sir Stewart, no to jako profesor, Ian McKellen jako Magneto, Hugh Jackman jako Wolverine, to jest dopiero świetny casting. To jest chyba najlepszy casting generalnie kino superbohaterskie. Jakkolwiek lubię Keanu Reevesa, który też był tej roli rozważany, tak on a Hugh Jackman to nie była ziemia mimo wszystko. Właśnie tak próbuję teraz sprawdzić, ale z tego co pamiętam, to Hugh Jackman był bodajże 3. albo 4. wyborem dopiero do roli Wolverina, wiesz? Także pamiętam, że jakoś tak to było. Ale to muszę to gdzieś wyszukać. Okej, więc ale zgadaliśmy się takie castingi szczerze. Całe to naprawdę Hollywood, filmy kultowe teraz, powstały przez zbieg okoliczności. Na przykład Terminatorem pierwszym miał być w tym pierwszym filmie
O.J. Simpson na początku miał być tym Terminatorem, albo Lance Henriksen, że to ma być taki niski, mały, niepozorny. Wiesz co, jeżeli chodzi o Henriksena, to właśnie widziałem wywiad z Cameronem, który powiedział, że to jest tylko i wyłącznie plotka, ponieważ Henriksen od początku był, że tak powiem, przy produkcji. On miał mieć większą rolę, nie to, co dostał na końcu, ale on nie miał nigdy być Terminatorem. Pomysł był taki, że Terminator miał być rzeczywiście zwykłym kolesiem, wiesz, niepozornym, to nie miał być Arnold, no ale akurat jak tak wyszło, tym bardziej, że sam Cameron Arnolda nie chciał, no ale to wiesz, to już może jak będziemy mówić o Terminatorze, to powiemy coś więcej na temat, ale zgadza się, Arnold też nie był pierwszym wyborem. No i jedynka mimo wszystko X-Menów cierpiała na taki trochę, to jest taki film średni, jeśli chodzi oprócz obsady, tam nie ma takich spektakularnych scen, akcji, tak dalej. Generalnie aż do finału taki można powiedzieć, że taki trochę nudnawy, a w drugiej części dostajemy tak świetne momenty akcji, które są tak świetnie nagrane, że dziś się nie starzały. Opening z Nightcrawlerem, który się tego domu białego włamuje, tam się teleportuje, ciągle to jest mistrzostwo. Potem ta scena Spyro, co pali przy tym domem policjantów. Te teksty, to że nie wiem, jak Iceman temu, Wolverinowi te piwo chyba z tam chuchem zmraża czy takiego. Takie drobnostki i też przy okazji bardzo dobry antagonista, czyli Striker grany przez Briana Coxa. Jeśli dobrze, Brian Cox. I on to jest też fajny pomysł, że teraz są to naprawdę 3 strony konfliktu, bo jest X-Meni pod wodzą, jak on się nazywał, pod wodzą właśnie profesorka, mutanci z Magneto na czele, no i ludzie na czele z Strikerem i każda strona ma swoje tak naprawdę racje, każda ma swoje argumenty przeciwko temu, co chcą robić. To nie są też źli, że jaki to jestem zły, bo jestem zły. Więc naprawdę X-Men 2 to jest taki film kompletny, to jest dokładnie to, co powinna być jedynka i powinien być każdy inny film. Potem była ta trójka, która już nie była taka dobra, potem była ta 4, która dość... No wiesz, czwórka, o której mówisz, który konkretnie tytuł, bo tam rzeczywiście oni po trójce odpuścili i potem były właśnie te nowe produkcje, bo to dostaliśmy Przeszłość, która nadejdzie, dostaliśmy Mroczną Phoenix i tak dalej, i tak dalej. To musisz powiedzieć, o które ci chodzi właśnie. Chodzi mi o Origins Wolverine. A, Wolverine Origins, no rzeczywiście to z tym Deadpoolem, który jest zabawny i z Sabertoothem. No akurat tak się rzeczywiście się zgadza, no to X-Men cierpią na to i akurat według mnie, jeżeli chodzi o Wolverina, to jest jakościowo kolejność odwrotna, to znaczy według mnie zaczęli od najgorszej i postępowali ku najlepszej, bo według mnie, jeżeli chodzi o Wolverina, najlepszy jest Logan, potem druga część jest słabsza, a pierwsza część jest po prostu do zapomnienia, no ale to wiadomo, każdy ma swoje. Słuchaj, pytanie jest do ciebie od grabarza. Oliwier, co ty masz w tej herbacie? Ja miałem dzisiaj herbatkę owocową, taką malinową, dobrą. Nie wiem jaka firma, bo mi nie zapłacili. Jak ktoś chce reklamę ze mną jakieś nawiązać, to piszcie. Nie jestem zbyt drogi, że tak powiem. Jak to zostało nam pokazane w nowym Doktorze Strange'u, że powiedziano nam, że Profesor X już się nie pojawi, nie znaczy, że się nie pojawi. Słuchaj, nie bój się, Profesor X to może się pojawić szybciej niż nam się zdaje. Może w Deadpoolu 3 się pojawi, a może nie. Zobaczymy oczywiście, jak to będzie wyglądało. Ja się zgodzę z tym, bo rzeczywiście, bo X-Meni akurat drugie to jest rzeczywiście fajna sprawa. Tak samo jak przy okazji Spidermana, trzecia część cierpiała już bardzo. Trzecia część rzeczywiście już nie jest fajna, ale tutaj jest dobrze. Dostajemy coraz więcej informacji na temat Logana. Cały czas rzeczywiście tam się pojawiają informacje. Są oczywiście też bzdury, bo to nie trzeba przynajmniej pamiętam, że tam jest scena, jak policja strzela bodajże do Wolverina, no i ta kula mu tam wbija się w czoło, potem ona wypada, a dobrze wiemy, że skoro on ma szkielet z adamantium, to ta kula się powinna odbić, no ale to już są takie, wiecie, skruchowe czepiania się, takie no ale to akurat tak to jest. Rzeczywiście fabularnie, aktorsko i no, efekty specjalne też są rzeczywiście bardzo, bardzo intrygujące i dobrze. I dobrze to jest zrobione. Lance pisze, że X-Men Origins Wolverine ma 7,2 na 10, 70 na Filmwebie, a mi się najbardziej podobał. No, są gusta i guściki. To, że
O, właśnie pamiętajcie, że jeżeli ja mówię, że jakiś mi się film nie podoba, to nie znaczy, że to jest obiektywnie zły film, ale jeżeli na przykład nawet jest, to nie znaczy, że wam się nie może podobać jako na przykład, nie wiem, guilty pleasure, bo po prostu każdy ma swoje takie filmy, które lubi mimo tego, że są złe. Ja mam dużo takich filmów. To jest tak, pamiętajcie, że to jest 10 Oliwiera. Ja się na przykład mogę z nią zgadzać i nie muszę, prawda, bo może na przykład, ja na przykład bym Trolla 2 nie dał, bo nie widziałem go, chociażby, co nie, więc już jest ta zmiana, no ale zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. A czy będzie drugi Awatar? No zobaczymy, może będzie, a może nie. Jeszcze zostało 4 filmy, także spokojnie dajemy radę. Bardzo mnie cieszy, że w tym momencie jest tak bardzo dużo osób, to jest coś pięknego, to jest fajnie, dajcie łapkę, niech rzeczywiście ten nasz live się... 20, ile osób? Nie, teraz 22 osoby są na YouTubie, także wiesz. Także to jest akurat YouTube, a jeszcze mamy oczywiście do tego pozostałe platformy. Dlatego Jacek, pozdrawiam Cię. Justyna, również Cię pozdrawiam. To akurat osoby z Instagrama. To mam taki pomysł, taki jeszcze zanim przerwałem Ci trochę tak, ale że za podium, po tym filmie co też powiem, tak krótko mam filmach, których nie będzie, które były na tym czacie, tak mogę powiedzieć. Dobra, nie ma sprawy. Nie ma sprawy. Dobra, więc omówiliśmy już X-Menów, drugich, więc tak, ja jestem za tym, żeby przejść w rejony trochę bardziej komediowe, czyli do Gremlinów drugich. O, proszę bardzo. Jest to film, jakby to, jest tym barazem, znów niby kontynuacja Gremlinów rozrabiają, ale tym bardziej to już nie jest w ogóle, bo niby pierwsza część Gremlinów była taka horrorowa przez małe H i jedno R, ale i tak to właśnie jest ciekawe, ponieważ to był tak dobry film, to nie jest taki, że słaby, nie, pierwsza część Gremlinów jest też dobra, świąteczny film, bardzo dobry, tak naprawdę z przeuroczym Gizmo, który jest dalej lepszy niż jakiś Baby Yoda, czy to teraz jest popularne, z dobrą muzyką, z fajnym humorem, i to chyba to coś też kiedyś powiedział, że te animowano-pogadkowo stworki mają więcej charyzmy niż aktorzy w tym filmie. I trochę tak jest, że tam... Ale wracając, jeśli chodzi o drugą część. Druga część jest trochę jak Marcelo 2. Jest więcej, mocniej, bardziej komediowo, ale jak to tam świetnie działa. To jest film, który robi dobrze meta i jest dobrze samoświadomy. Zabawnie, a nie jak Venom od HBO na przykład. Nie, to też nie. Ale jeśli chodzi o Gremlin, to tak, jest więcej Gremlinów. Są, bo generalnie tak dla kontekstu, druga część jest w takim budynku telewizyjnym, takim, i gdzie Gremliny wychodzą, panowują ten budynek i to w ogóle jest też to jest satyra trochę na szklaną pułapkę, no bo Gremliny są zamknięte w wielkim budynku, bodajże w Nowym Jorku, a szklana pułapka się chyba działa w Los Angeles, ale to mniejsza, też jest to trochę taka parodia szklanej pułapki, jest to taka krytyka amerykańskiej telewizji lat 90. i to jest tyle nawiązań, tam jest tyle smaczków, jest na przykład w tym budynku jest laboratorium, gdzie Gremliny, jak się nazywa, wychodzą z tego właśnie, no i zaczynają tam rozrabiać i jakieś mikstury biorą. Jeden Gremlin się zamienia w tego, w nietoperza i jak wylatuje przez okno, czy tam przez ścianę, to robi tego, znak Batmana i licencja. Inny jest Gremlin, co wypije chyba jakiś wyciąg z mózgu, czy coś, że jest mądry, zaczyna mówić normalnym głosem. I tak jak tutaj zauważył Kabar, pojawia się oczywiście Hulk Hogan. Jest, kto krzyczy na Gremliny, że i to jest dobre meta, że tam, dla tych, co nie wiedzą, że jest taki scena na filmie, gdzie Gremliny w wersji kinowej i telewizyjnej, a w wersji VHS-owej, w wersji kinowej wychodzą z kina i zaczynają się bawić tam taśmą, niszyć i Hulk Hogan mówi, że wy tam przestańcie mieć tych biednych ludzi, tam zdejmuje koszulkę i na koniec przepraszamy za problemy, wracamy do filmu. To jest też tak cudowne. No, to jest właśnie rzeczywiście jest mocne i potem Hulk Hogan się zwraca do nas, do widzów, przepraszamy bardzo i tak dalej. No, jest rzeczywiście mocno. Paweł pisze, że powinny być smakosz 4 albo 3. Dobry żart, Paweł.
Dziękujemy bardzo. Paweł, tutaj wiesz, można powiedzmy, że czytaj między wierszami, co mamy do powiedzenia na temat czwartej, trzeciej, to bardziej akurat Oliwier mówił, że no pierwsza i druga część jak najbardziej w porządku, trzecia i czwarta, cytując traperów nad Wisły, spójrzmy story na te spory i pomówmy o Batorym, bo to akurat rzeczywiście Smakosz 4 to niekoniecznie, ale wróćmy do Gremlinów. A czemu uważasz, że dwójka jest, czy według ciebie dwójka jest lepsza niż jedynka na przykład? Tak, jest lepszą moim zdaniem. Czy to przez ten komentarz meta, czy po prostu przez sam fakt, że dostajemy dużo więcej różnorodnych gremlinów? Czy one rzeczywiście wtedy pojawiają się, tak jak mówię, tutaj mamy mózgowca, tutaj mamy nietoperza, tu mamy takiego siamego, a tamto rzeczywiście w jedynce tak naprawdę mieliśmy tylko i wyłącznie tego z czubem, tego złego, a reszta tam gdzieś rzeczywiście co najwyżej się poobierały w coś i to wszystko. Właśnie to i to, ponieważ tak, gremlinów jest więcej, są tak ciekawe, bo w ogóle zauważyłem dopiero ostatnio. Zawsze myślałem, że to dlaczego w jedynce były tylko takie same gremliny, a w tej dwójce są różne. Jest taki niski, inne kolory, bo jak w dwójce ta woda płynie, to ona była z farbkami i te nagizmo są oblane tą wodą z farbami, przez co każdy gremlin ma inny kolor, inny charakter. No i ale to poza tym, że oprócz tego, że gremliny są jak zwykle świetne, mają dużo charakteru, ja im trochę wpisałem nawet, tak. I ile tam jest nawiązań, smaczków, jest ten komentarz meta, jeśli chodzi o w ogóle poza tym Hulkiem Hoganem, to taka satyra na lata 90., a to jest, że nie wiem, jedzenie z mikrofali, jak te gry tam wbijają do tego programu, albo na przykład nawiązania, że już jest scena, gdzie ktoś tam niesie kokon z tego, jak się nazywa ten film, Inwazja porywaczy ciał, czy tam też łowców, jak zwał, tak zwał. Tam jest tyle takich drobnych smaczków, że ja na widziałem taki materiał dopiero, że 20 rzeczy widzieli się o gremlinach bodajże i patrzyłem, tak jest, albo jest tak samo jedynce też było dużo takich smaczków, załóżmy, że tam w jedynce się pojawił na przykład Spielberg, jak był ten ojciec, zadzwonił do domu, to nagle Spielberg się pojawił tam w tle, tam sobie przeszedł i tego jest tak dużo w tym filmie, że to jest ciężko włapać wszystko, więc naprawdę to jest film, który ja bardzo, bardzo sobie cenię i jest to jedna z lepszych komedii i właśnie byłaby trójka, jakby była trójka, to pewnie byłaby w kosmosie moim zdaniem na przykład, tylko że, bo wiadomo, gremliny w kosmosie no, może być coś lepszego, ale ta dwójka była taką straszną klapą, nie spodziewałem się tego bardzo, no bo jedynka zarobiła chyba 100 milionów przy budżecie chyba 12 albo 11, a druga część przy budżecie 50 zarobiła 40, no to już, bo tych licencji było tam dużo, ale tak, dalej, polecam obejrzeć, nie wiem, też z dzieciakami czy coś, obie części, też są to naprawdę dobre filmy, niby horrory, ale bardziej komedie. A jeszcze na koniec, jeśli chodzi o drugą część, jest tam cudowny taki poboczny antagonista, który jest tym szefem tej całej firmy, tej budynku, który jest takim trochę połączeniem doktora Zło z tych Austina Powersa z Donaldem Trumpem i jest tak super charakterystyczny, takim uroczym złoczyńcą, to jest aż piękny, więc masz coś do powiedzenia, Marcinie, jeśli chodzi o gremliny, czy przechodzimy dalej? Albo Mogę powiedzieć, że przecież w tym filmie pojawia się legenda, chciałem powiedzieć żywa legenda, wtedy tak, teraz już nie, czyli Christopher Lee oczywiście. Wystąpił w roli tutaj sprawem doktora Katetera, czyli doktor Cewnik, jakby tak przetłumaczyć na nasze. I powiem tak, niedługo nowa wersja Gremlinów, panie i panowie, będzie, powiedziałbym w kinie, ale teraz akurat jest tyle tych platform streamingowych, że może być równie dobrze na jakiejś platformie, ale w każdym razie nowy film o gremlinach już niedługo ma się pojawić i mamy rzeczywiście się nim cieszyć. No i tak to rzeczywiście będzie. Czyli Gremliny można nazwać wczesnym strasznym filmem? No niekoniecznie. Wydaje mi się, że akurat nie bardzo. To jest, wiesz, film bardziej samoświadomy niż pastisz, niż powiedzmy jakiś tak. Jest oczko puszczone, ale akurat nie do tego stopnia jak w strasznym filmie. Tutaj oczywiście jeszcze dorzucę szybkim, że był klapą finansową, dlatego też sam budżet był wysoki. Tak, no tak to rzeczywiście się stało, bo tam rzeczywiście pamiętajmy, że to już jest, to nie jest animacja poklatkowa, tylko to jest animatronika, więc no dużo pieniądzurów to wszystko zajmuje. A jeszcze Makao jest właściwie dobry wieczór, Maciej, trzymaj się, zostaje do końca. Bardzo nas to cieszy, że zostajesz, daj łapkę, niech ten algorytm 1, 2, 3 nas niesie, akurat ty jesteś na YouTubie, więc bardzo fajnie, bo jeszcze Oliwier ma do przedstawienia trzy filmy, ale zanim te filmy to jeszcze oczywiście będzie, można powiedzieć, mały wszczyk, także 3 filmy od Oliwiera, a my czekamy, słuchamy, dajesz stary.
Dobra, więc tak, Gremliny już też odhaczone, też może trochę powiem tak krócej od filmów, które się nie pojawią na tej liście, aczkolwiek pojawiały się w waszych propozycjach, więc Obcy 2 też Camerona, czyli Obcy starcie, głupi tytuł swoją drogą. Nie, że mówię, że to jest zły film swoją drogą, bo jest to naprawdę dobre kino, ale ja całą kwadrologię Obcego na różnej półce, szczególnie 1 i 2 stawiam tak na równi. 1 to horror w kosmosie, 2 to film akcji, ale też nie do końca, bo też to jest moim zdaniem dalej film horrorowy. Tam na początku tylko z tymi karabinami bijają, strzelają, a potem jest game over, man, game over. I już jest tak ciekawie. Paxton, tak. Nieodżałowany Bill Paxton. I swoją drogą, jak jesteśmy przy Billu Paxtonie, to jest chyba jedyny aktor, który został zabity przez Terminatora, Obcego i Predatora. Przez całą trójkę tych potworów lat 80. To jest właśnie błąd, który mnóstwo osób popełnia. Bill Paxton nie jest jedyną osobą, bo jest takich aktorów jest 2, mimo że możemy się kłócić, bo ktoś wypatrzył, że w pierwszym jednak Terminatorze Bill Paxton tylko dostał tam w czapę i ponad no ale dobra, umówmy się, Bill Paxton nie jest jedynym. Drugą osobą, która została przekręcona przez Terminatora, Obcego, Predatora jest wspomniany już dzisiaj Lance Henriksen, który w pierwszym Terminatorze gra policjanta, jak najbardziej. W Obcym część 2 gra Bishopa, więc zostaje zabity. Ale przecież Bishop nigdy nie żył, bo był androidem. No wiadomo jak jest. A w filmie Obcy kontra Predator zostaje przeciachany przez Predatora, więc rzeczywiście Oliwierze, jak to mawia pewien kabareciarz, masz rację, ale tylko w połowie. Jeszcze był wspomniany Top Gun Maverick. Też jest to dobry bardzo film, widziałem go nawet w kinie, ale uważam, że były lepsze filmy, które można do tego właśnie zestawienia włożyć, szczególnie Troll 2, wybitny film, ale nie, że mówię, ale nie mówię, że nie warto, ale według mnie Mavericka się ogląda bardzo dobrze w kinie, a wyłącznie tak mniejsze wrażenie to mimo wszystko robi, takim, chyba że masz kino domowe, albo jakieś super fotele 4D. Tam Graba pisze, dawaj Oliwier, więcej herbatki, już się robi. Nie. Łyknij herbatę, ja tutaj popatrzę na komentarze, bo widzę, że dołączyły do nas filmowe emocje na Instagramie, jest Jadwiga dołączyła, bardzo fajnie, że jesteście. Makao pisze, Obcy można powiedzieć, to taka klasyka, zależy dla kogo, dla mnie to klasyka, ale to kwestia gustu, pozdrawiam. Zgadza się, jak dla mnie to rzeczywiście Obcy, druga część jest ogólnie jest tak jakoś dziwnie uznawane, że zarówno drugi Obcy, jak i drugi Terminator są lepsze od oryginału, co nie? No ale to już wiadomo jak jest. Ja ostatnio widziałem po raz wtóry Terminatora drugiego, przyznam wam, i akurat teraz widziałem już w 4K, czyli takiego odrestaurowanego, jakżeż ten film się brzydko, można powiedzieć, zestarzał, bo tam widać, że na przykład to nie Arnold, tylko kaskader, to nie John na motorze, tylko kaskader i tak dalej, i tak dalej. Czegoś nie widzieliśmy na VHS-ie, a teraz już w dobrej rozdzielczości widać. No ale Oliwier, mówi jej dalej, już herbatka napita. Tak, już mi się herbatka skończyła, to już chciałem sobie dupnąć woży, że tak powiem. Widzisz gardziołko moje wodą. A jeśli chodzi o Top Guna, to jeszcze takie moje wspomnienie, z Mavericka byłem w kinie, to obok mnie takie 3 baby siedziały starsze, znaczy po 50, no przede wszystkim są po 50, nie jesteście starzy. Starzy, ja cię kręcę, stary. Nie, przepraszam, już do mnie, bo taka anegdotka, u mnie w szkole, w technikum, też takie przedszkole obok. Ja wychodzę na spokojnie ze szkoły, a obok mnie jakaś matka z dzieckiem wychodzi, takim małym chłopcem, on mi tam do kolana dosięgał i do mnie pse pana, się śpieszę na trening teraz, nie mam czasu gadać. I poszedł, tak dalej. Już do mnie dzieci mówią, proszę pana, dzień dobry, to już ja się staro czuję. A jeśli chodzi o tego Top Guna, to te kobiety ciągle gadały, jaki ten Tom Cruise piękny, jaki on jest cudowny, jaki on w ogóle jest super, hiper, niesamowity. Już nie chciałem na jakąś uwagę zwrócić, ale tak pół filmu, że ale ekstra, ten Tom Cruise to jest w ogóle się nie zestarzał, są młodzi. No. Powiedz tym paniom, że niedługo będzie trzecia część w kinach, także wiesz, także w porządku, możliwe, że i nawet 4, bo akurat Tom Cruise takie, że tak powiem, kontrakty podpisuje, no jakoś tak to rzeczywiście wygląda. Piotr Krotur tutaj pisze, o ile Obcy 2 można uznać za lepszy, tak drugi Terminatora, dla mnie Terminator 1 jest lepszy. No wiesz, to już naprawdę zależy. Tak samo, wiesz, według Camerona Terminator pierwszy to jest bardziej horror, a drugi to jest bardziej sci-fi, co nie? Także wiesz, różnie to można interpretować. Panie mają rację, że Tom Cruise jest piękny, śliczny jest, ale to chyba tylko dlatego, że się ślini. Dobra, Oliwia, dajesz dalej.
no jest, no i nie wygląda źle, ale mogłyby to tak cicho, a nie za głosy. Jaki on piękny, jeszcze kurde w kinie to jest powinna być kultura i wzajemny szacunek. Jeszcze pisze Maku, że Jennifer Lopez wystąpiła na Kodzie pierwszej, ona chyba w 97 roku, całkiem spoko, jak mówię, kwestia gustu. No Jennifer Lopez, nie wiem czy młodnieje, ale też dalej wygląda no dobrze, nawet może lepiej niż Tom Cruise, ale to już nie oceniać. Więc tak, już chyba te filmy, które już chciałem powiedzieć, to omówione, No to dobrze, to przechodzimy w takim układzie do brązowego medalu. Zobaczmy, co tam umieściłeś na podium. Jaki film według Ciebie jest rzeczywiście, jaka kontynuacja, jaka kontynuacja według Ciebie jest no, bo gradacja pewna oczywiście jest, więc co tam u Ciebie się znalazło na najniższym stopniu podium? Więc tak, na najniższym stopnie na pudle, na brązowy medal otrzymuje ten jegomość, czyli Powrót do Leczki Chucky, czyli druga część Child's Play z 1990 roku. To jest film, którego na pewno nikt by na swojej liście nie dał, ale ja do tej serii mam szczególny sentyment, gdyż dzięki tej serii poznałem horrory. Starsi kuzyni to puszczali, pamiętam, niby się bałem, a byłem takim masochistą, że chciałem tego więcej. Gdyby nie Chucky, to bym może w ogóle nie poznał tej całej cudownego gatunku, gdyż ja swoją drogą uwielbiam horror. To jest najlepszy gatunek moim zdaniem, gdyż on może łączyć ze sobą inne gatunki, jak kino drogi, komedia, musical nawet czasami, science fiction, przygodowy, romans. Jeszcze Paweł Postalowiec pisze, że wysłał zaproszenie na Facebooku, już teraz przyjmuje, sekundę. Oj, dzieci i wasze Facebooki, ale niech będzie. No, ja wiesz, to ja Chuckiego pierwszego, drugiego zresztą też pamiętam jeszcze z czasów VHS-u, tak dawno to było rzeczywiście. No i o ile pierwsza część zrobiła na mnie niemiłosiernie potworne wrażenie, druga jest jeszcze okej, no ale akurat powiedzmy według mnie tam już dużo więcej oczywiście jest żartów, nawet patrzę na plakat Sorry Jack, Chucky's back. To akurat chodziło o amerykańską firmę Jack in the Box, czy jakąś tam zabawkę, także również to było. Tutaj Katarzyna pisze, że mi również podoba się Laleczka, część druga. Laleczka Chucky, Grzeszny chłopiec, różne były rzeczywiście tytuły. No wiadomo, że do roli oczywiście Chuckiego powrócił Brad Dourif głosowo, jak najbardziej, bo to jest animatronika. Alex Vincent, czyli Andy również się pojawia. No i cały czas kontynuujemy fabułę z jedynki, co nie? No i rzeczywiście to jest akurat część zrobiona w myśl zasady właśnie więcej, mocniej, głośniej. I tutaj się już naprawdę wszystko się już teoretycznie powinno zgadzać, bo z tego co pamiętam, to rzeczywiście zgadzał się box office, tak, no budżet 13 baniek, 36 zarobione, więc rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo dużo. A co takiego ciebie urzekło właśnie, oprócz tego, że no zakochałeś się w tej serii, że masz do niej sentyment, co jeszcze ci tak naprawdę w niej spodobało? Już jak byłem młodszy, to oglądałem. Wiadomo, że no nie powinien się film oglądać, ale to każdy taki film oglądał. Jeśli nie przynajmniej publiczne, tak, no każdego takie filmy interesowały i z tej części też musiałem maraton robić. Jakby jedynkę obejrzałem, to już wszystko lecę, jak byłem dzieckiem. Już mnie ujęło, że to jest, co powiedziałeś, więcej, mocniej, lepiej, ale nie do przesady. Więc tak, Chucky wraca, ma lepszy design, posyła do piachu więcej osób, ma lepsze sposoby, że tak powiem, tego odsyłania na łoże Abrahama, że tak powiem. Jak na przykład taka scena, że taką nauczycielkę linijką chyba tam spuścił manto, albo gościa w fabryce taki maszynka to do oczu tak wstawia i tak on go tam wrzucił na taśmę. No i jeszcze to, że ten film ma więcej tekstów, Chuckiego jest więcej, w jedynce było mało, wiadomo, jedynka to było bardziej to, że ten Chucky był taki tajemniczy, tam nie wiadomo, czy to chłopiec zabijał, czy Chucky, mimo że wiadomo był ten wstęp, to może to był od Chucky, ale miała być taka iluzja, że nie wiadomo, kto jest mordercą, a w dwójce już nie było tego, więc można było dać więcej zabawy Bradowi Dourifowi, który podkłada głos pod Chuckiego i swoją drogą, ten aktor, ja go tak bardzo szanuję, bo on od tylu lat gra tego Chuckiego, podkłada głos, jego głos jest znakomity i jeszcze chciałem powiedzieć, że to, że ile on w ogóle, jak on lubi to, że on się lubi tym bawić, że ma dystans do samego siebie, że on się pojawia w jakichś konwentach, tak dalej. I w tym Chucky on też ma te teksty swoje takie, więcej ma takich one-linerów,
ale też, że on dalej jest tam antagonistą mimo wszystko. W tych 4, 5 już była ta żona No, jego. tak się zmieniało, już był bardziej komedia. Mhm. Był takim bardziej, on był takim na głównym bohaterem, takim, on był protagonistą mimo wszystko, takim bardziej takim negatywnym antybohaterem, ale w 2 miał więcej tekstu, było go więcej, był taki śmieszniejszy, ale był dalej takim zagrożeniem faktycznym. Mhm. I też swoją drogą to, co jak się. Też 2, to co powiedziałeś, miała fajną kampanię marketingową, gdyż zwiastun był taki, że nie było Chuckiego, znaczy nie było akcji z filmu, tylko była ta zabawka Jack in the Box, że taka muzyczka leci, taki klan ma wyskoczyć z tego, czy to była, jak zwał, tak zwał. Przychodzi Chucky, depcze i jest, że sorry Jack, Chucky's back. I to było na tyle chwytliwe, że jak była ta nowa wersja z Markiem Hamillem, ten remake, to były plakaty z Toy Story. Tak, tam Chucky zniszczy chudego, Baza i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze na koniec, jeżeli jesteśmy przy Chuckim, to co się stało później, to już było bardziej komediowe. 3 jeszcze była w miarę na serio, ale też już tak bardziej, gdzie 3 działa w wojsku. Jeszcze swoją drogą pamiętam, jak Marcin na swoim starym kanale wrzucał te pierwsze recenzje Chuckiego, tej samej serii. Już ten tak stary, tak długo jestem na tym kanale, iście przystojnym jego mościem, że już pamiętam na te pierwsze recenzje, więc jeszcze był Karolek, to wszystko. Ta, pamiętam recenzję z Karolkiem, jak to mnie sponiewierał i tak dalej, zgadza się, rzeczywiście było, to się bawiłem wtedy z green screenem. Ja tylko tak powiem, że Brad Dourif to w ogóle żywa legenda jest, można powiedzieć, horroru, no, oprócz tego, że on cały czas w Chuckim oczywiście bierze udział, bo to wiadomo, serial i tak dalej, no to oprócz Chuckiego, no to jeszcze jest Egzorcysta, jest Halloween, jest Obcy, część 4, tak, tam gra jednego z profesorów, tak tutaj patrzę, z czym on się jeszcze pojawił, ale z tego co pamiętam, no mnóstwo horrorów w jego filmografii, więc rzeczywiście facet zasłużył na uznanie. A jeżeli chodzi o Chuckiego, to można by powiedzieć dużo ciekawych rzeczy, jak to rzeczywiście wszystko powstawało, jak to wyglądało. Naprawdę super świetna sprawa. No dobrze, no mamy Chuckiego na pudle. Chucky tutaj wyskoczył z pudła od Jacka i wskoczył na 3. miejsce na pudło u Oliwiera. Jeszcze jest pytanie od Szybkiego Malca, że co sądzę o kulcie i o klątwie Chuckiego. Tu ja mam trochę inne zdanie od Marcina, bo wiem, że Marcin nie przypada tymi częściami, ale mimo wszystko takie późniejsze części cyklu, to ja naprawdę je doceniam, bo mimo wszystko próbowały coś innego robić, że 6 to ten powrót, klątwa to była, że już nie ma narzeczonej, nie ma tego dziecka, już nie ma Redmana, już nie ma tych dziwności. Wracamy do starego motywu, jest poważnie, jest mniej tekstów, czy jakiś bardziej taki właśnie tam w tle gdzieś i moim zdaniem to całkiem przyzwoicie. No było głupotki, ale wyszedł tak spoko. Ta 7, czyli kult, już tam było właśnie, że tego Chuckiego było tam więcej, tam, że on mógł to tam dużo rozbić. Już polecam obejrzeć, ciekawie się ogląda. A potem ta 7, ta 6 był takim naprawdę takim wprowadzeniu serialu, którego pierwszy sezon był bardzo taki dobry, ale te kolejne części już były takie, sezon był już takie trochę bardziej komediowe, też był dobry, spoko, ale też był bardziej rozwodniony, jeśli chodzi o te horrorowe elementy, a bardziej komediowe. Więcej tekstu, więcej one-linerów, ale też ten serial jest dla fanów Chuckiego bardzo ciekawy, bo jest dużo nawiązań. Jak Chucky się nie urodził, jak się wychował, jak boją tego gościa z 1, co go tam zostali podczas ostatniej akcji, jak tam wpadł podczas tego, jego tam gonili na początku 1, więc będę zobaczyć i więcej się wie o tych filmach, tym lepiej tak naprawdę. No, tylko że potem akurat zaczęli troszeczkę zmieniać, bo na początku oczywiście było tak, że Chucky musiał, żeby wrócić do ciała, to musiał oczywiście zwrócić się do osoby, której pierwszej powiedział, czyli do Andiego, potem rzeczywiście nie, potem, że jakiś tam medalion wystarczy i tak dalej, i tak dalej. No niestety bardzo często wiemy, że zasady się zmieniają i to dotyczy wszystkich filmów, czy to właśnie jest mowa o koszmarze minionego lata, czy o Freddym Krugerze, czy o Jasonie, Halloween i tak dalej, to wszystko rzeczywiście się cały czas pojawia. Dzięki, Wiktor, fajnie, że byłeś z nami, do zobaczyska na raziątko. Tutaj
Adaś pisze, że widział opowieści, skrypty, rzeczywiście zacny serial. Brad Dourif grał w Locie nad Kukułczym Gniazdem, zgadza się, przypomina Jason Kruger i Kabaret pyta, ciekawe, czy będzie ulubiona kontynuacja Predatora Marcina. No, zobaczymy, to jest akurat lista Oliwiera, więc zobaczymy. A to, że jestem fanem Predatora, to oczywiście nie trzeba nikomu mówić. Halloween w roli głównej Michael Myers, całkiem udana seria, choć każdy na nią narzekał, ale mi się osobiście ta seria podoba. No tak, ale jak dojdziemy do części 7 czy 8, to tam już rzeczywiście jest różnie i tutaj jeszcze szybki malec nawiązuje do Chuckiego. Ten serial o Chuckim uwielbiam, zwłaszcza, że nie pomija żadnych wątków i wszystko tłumaczą. Rzeczywiście serial jest dosyć fajnie poprowadzony i to się jak najbardziej się zgadza, panie i panowie. No i słuchajcie, Chucky wskoczył, Chucky się pojawił. Oliwierze, co tam jeszcze dla nas przygotowałeś, panie majster? No tak, więc jeszcze powiem, zanim do starego medalu, więc tak, Marcin jest fanatykiem Predatora. Generalnie mogę mówić, że mój stary jest fanatykiem Predatora. Cały pokój, cały dom, maskami zawalony i tymi działkami, a z kolei kumpel Marcina, czyli Lincoln, czy tam Washington, jak to się nazywał, nie Washington, Lincoln. Waszyngton, jest fanem Obcego, więc Lincoln jest fanem Obcego, zgadza się. Zróbmy kiedyś taki crossover, że Obcy kontra Predator, dosłownie. Było, wiesz, kilka razy pamiętam, że jak na przykład robiliśmy w cyklu potworny film, jak omawiałem właśnie Obcego, to na przykład ciekawostki do tej serii, właśnie jak zawsze na końcu, omawiał Lincoln. Lincoln akurat był. Dodatkowo chyba w drugiej części również się pojawił z swoimi ciekawostkami, a też na starym kanale pamiętam, jak oglądaliśmy drugą część Obcego właśnie, to komentowałem ją razem z Lincolnem, więc wiesz, no zgadza się, Lincoln się cały czas w jakiś sposób, powiedzmy, metafizyczny przy okazji Obcego i Predatora pojawia, także to jak najbardziej. Więc tak, teraz srebrny medal. I teraz też jest to druga część, zależy jak się patrzy, gdyż jest to Gwiezdne Wojny, część 5. Imperium kontratakuje. Zacnie. Zacnie. Jest to film uważany za najlepszą część z Gwiezdnych Wojen generalnie, jeśli chodzi o całą serię, całą sagę już. 9 filmów, plus spin-offy. Ja również do tej grupy należę. Bardzo tą część cenię. Za to, że jest, już mówię, to co mówię na początku o Harrym Potterze, to już było wprowadzenie, jedynka wprowadzeniem, a dwójka to już nie potrzeba aż takiego wprowadzenia i już można go cieszyć akcją. No i ten film, ta akcja Hoth, jak te AT chodzą tam, ta scena. Ta scena, jak Yoda szkoli Luka na Dagoba. Te sceny, ta scena w mieście chmur, jak Han zostaje tam zamrożony. Że to jest taki mroczniejszy, poważniejszy klimat. To wszystko to jest tak ciekawe, że to jest film, który jeśli ktoś miałby obejrzeć jedną część Gwiezdnych Wojen, to by chyba tą powiedział, tak, żeby zobaczyć, bo lepiej zobaczyć całą trylogię oryginalną. 4, 5, 6, bo to jest prequele, można zobaczyć ciekawości, jak to było. Sequele opada 7, bo ja z fanem 7 jestem, nie powiem. Ja mam sentyment, byłem w kinie i moja twarz podczas tego filmu, jak widziałem w kinie, jako 8-latek, albo 7 z kawałkiem, to było Han Solo, Chewbacca, Jest grubo, tak. Ale nie no, 5 zbiorcy postaci, jak właśnie oryginalna ekipa, czyli Luke, Han Solo, Leia, to wszystko jest to poddane w ciekawy sposób, gdyż plusa scena, wiadomo, kultowy twist, że Luke, nie, to było no, I am your father. To też to takie robiło wrażenie. Tam było mnóstwo rzeczy. Wiele osób tłumaczy, że 5 dlatego najlepsza, że w końcu George Lucas nie reżyserował, że George Lucas, i to się zgodzę, że George Lucas dobrym reżyserem nie jest, genialnym marketingowcem, a rzeczywiście nie. Irving Kershner tutaj reżyserował, a tam ten mi się podobał zabieg właśnie, bo tak na dobrą sprawę aktor, który wtedy wcielał się, David Prowse się bodajże nazywał, który wcielał się w rolę Vadera, też nie wiedział, że właśnie, że Vader jest, czy tam Vader, jak to woli, jest ojcem Luka, no i on tam powiedział inny tekst, co nie? Inny tekst, a dopiero w postprodukcji, kiedy
kiedy James Earl Jones nagrywał tekst, jedynie tylko i wyłącznie na planie oprócz reżysera widział Mark Hamill, czyli Luke, i Luke się dowiedział, Mark Hamill dopiero się dowiedział bezpośrednio przed sceną, że słuchaj, on ci powie coś innego, ale masz to odgrywać w ten sposób, że jakby on ci powiedział, nie, ja jestem twoim ojcem, co nie? No i to rzeczywiście było zaskakujące, bo dopiero się aktorzy dowiedzieli, jak obejrzeli film w kinach, że zaraz, ale coś innego powiedziałem. No coś innego powiedziałeś, ale rzeczywiście wyglądało to całkowicie inaczej. Tak, zgadza się, to jest według mnie w ogóle najlepsza z 11 filmów, jakie w świecie gwiezdnowojennym do tej pory dostaliśmy. Mówię tylko i wyłącznie o filmach aktorskich, nie o filmach animowanych i oczywiście o Star Wars Holiday Special zapominamy. O nie. Mi też Marcina zablokowało? Czekajcie, Marcin wrócił, dobrze, bo taki przycięty. A jeśli chodzi generalnie, bo to ciekawe, jeśli chodzi o ludzi przy tym filmie, którzy pracowali, bo tak, reżyserem tego filmu jest świętej pamięci już niestety Irving Kershner, tak, czyli reżyser też, który się, że tak powiem, specjalizuje w sequelach, gdyż też był reżyserem drugiego Robocopa, który nie był aż tak dobry, ale był dalej przyzwoitą kontynuacją. Był znacznie lepszy niż trójka o remake'u, to już w ogóle nie mówiąc nic. Dokładnie. Nie będziemy mówić. Ale nie, Robocop już też, Robocop myślę takiego, że w jedynce to było takie, bo tam i ten Murphy miał swoją drogę do przejścia i tak dalej, no a dwójka to już po prostu było, dajemy większego drugiego Robocopa do nawalania się, będzie taka bardziej popcornowa ta rozrywka, mimo że taka też była akcyjniakiem, ale miała taki też taką bo takim, jak się mówi, no, odnosiła się do tych korporacji, do Detroit, ale też do tego, że tożsamości Murphy'ego, a dwójka już tego nie miała, ale dalej była przyzwoitym filmem mimo wszystko i to się było przyzwoicie, bo widać, że ten pan Kershner umie mimo wszystko te sequele. I szkoda, że tak ma taką skromną filmografię, bo chyba już nic więcej tam nie robił poza tymi Robocopami drugimi, poza drugim. Nie, no w sumie ja jako reżyser ma 33 filmy, więc wiesz, tak naprawdę jest tego dużo, ale zgadza się, po drugim Robocopie tam nakręcił jeszcze kilka odcinków, jeden odcinek właściwie tego serialu Sequest z Jonathanem Brandisem, między innymi w jednej z głównych ról, no i tak naprawdę wszystko, bo rzeczywiście od 93 roku do 2010, kiedy to zmarł, już nie stanął już za kamerą w ogóle tak się rzeczywiście się stało. Słuchaj, jest kilka komentarzy, zaraz może sobie odpowiemy na nie, a to jeszcze do laleczki. Border Collie pisze, pamiętam jak lalkę miałem w domu, tak podobna i ją chowałem do szafy. Podobna do Chuckiego, domyślam się. Macau, Predator, różne filmy serii Predatora, są filmy Predator, Arnold występują, tego też trzeba mieć podejście. No zgadza się jak najbardziej. I tutaj jeszcze jest od Pejta, co do Robocopa, Kurtwood Smith jako Clarence Bodycarry jest genialny. Zgadza się, pewnie gro osób może kojarzyć również Kurtwooda Smitha z tego serialu Różowe lata 70. czy Szalone, czy jakoś tak to się rzeczywiście się tytułowało. Teraz kontynuacja jest tam coś z latami 80. bodajże, no ale to już jest insza. I tylko trzeba jeszcze wspomnieć, że Irving Kershner między innymi reżyserował film o Jamesie Bondzie i nigdy nie mów nigdy więcej. I słuchaj, Makao ma do ciebie jeszcze pytanie, zanim przejdziemy do miejsca pierwszego. Co sądzisz o filmie Szczęki? Wybitny klasyk. I skupmy się tylko i wyłącznie na oryginale Spielberga, bo o czwartej części nie będziemy mówić. Szczęki to dla mnie jest topka najlepszych widziałem, znaczy najlepszych, moich ulubionych. To jest dla mnie film perfekcja. Nasze te trio, czyli pan szeryf, Brody, ten asanolog, ten stary rybak, genialnie, te ich charaktery, to jest taka tam bromance, że powiem, ale to jest casting idealny, akcja, napięcie, gra kamery, taki ten film jest nakręcony, to, że jak w ogóle ten film zmienił kino, jeśli chodzi też o horrory, a Spielberg nie jest naprawdę twórcą horrorowym, bo on tam chyba poza tymi Szczękami to nic więcej nie miał takiego horrorowego, jakby nie patrzeć. No chyba, wiesz, niby pojedynek tak naprawdę, tam coś tam jeszcze powiedzmy gdzieś w okolicach, można powiedzieć horroru, jeżeli mamy no Jeepers Creepers, no dobra, nie, umówmy się, że niewiele horrorów miał. Produkował dużo, bo chociażby przecież Ducha wyprodukował, ale jako reżyser, no to rzeczywiście można powiedzieć, że niespecjalnie zbyt wiele. No tak, ale Szczęki też ta gra kamery właśnie, znaczy gra operatorska, ten ujęcie, jak ten Borys na tej plaży, jest to, że
zoom, ale też takie odchylenie, jak tam tego rekina widzi. I to jest napięcie, że ten rekin jest tak dawkowany. To głównie wynika z historii. Polecam zobaczyć film Marcina o tych horrorach, był właśnie o serii Szczęki. Dużo tam ciekawostek, ale tak, dla mnie Szczęki to jest taka top 10 filmów, a może nawet top 5. Jeszcze zanim przejdziemy do numer uno, tak jeszcze to pisał Pate, czyli że o Robocopie, czyli że Clarence, no to prawda, Clarence był świetnym zauczyńcą, tego teksty, że can you fly, Bambi? Coś takiego, albo to, że Sayonara Robocop i go on był takim dupcem z krwi i kości, to kocha się go nienawidzi, żeby powiedzieć nawet. No dobra, no to jeszcze zostało nam pierwsze miejsce i kogo umieściłeś, jaki film na pierwszym miejscu? No i tutaj nie mogło być nic innego. Na pierwszym miejscu jest niezaprzeczalny klasyk, czyli Terminator 2, Dzień Sądu. Chciałem już zrobić dowcip, w sensie, że dam jakieś porady na zdrady, czy jakiegoś Teksańską Masakra 4, albo Resowrotu 5, ale już lepiej tego nie robić. Jest tak, Terminator 2, to jest film, który na miniaturce tego naszego dzisiejszego zgromadzenia widnieje. Muszę coś więcej mówić, to jest Terminator 2. To jest taka klasy, to jest, kurde, nie mogę tego filmu opisać, to jest świetny film akcji, też protagoniści, antagonista, tak też ta gra, te dawkowanie, że to jest dzisiejsze blockbustery za kilkaset milionów nie mogą zrobić tego, co zrobił Cameron w tych latach 90. Jeśli chodzi o efekty, jeśli chodzi o akcję. To, że postaci przychodzą tam jakoś, nie wiem, drogę, że ten John Connor, Sarah Connor przychodzą drogę w tym filmie, że on takiego nie wiem, takiego cwaniaka, uczy się tego życia trochę. Sarah Connor też uczy się tego, że nie warto być takim trochę nihilistą, takim, że zagłada wszystko. A nawet T800 się uczy tego sensu życia. No i ten ostatni tekst i jeszcze ten T1000 jest takim genialnym antagonistą, gdyż on mało mówi, mało powiedział, a zrobił taką robotę w tym filmie, jeśli chodzi o to napięcie, jak on tego zagrał. On taki potrafi być cyniczny momentami, mimo że nic nie gada, ale no i to zakończenie drugiego Terminatora, że jak Arnold się poświęca i tego tekst ostatni, że ja wiem, czemu wy ludzie płaczecie, ale ja się tego nigdy nie nauczę. Ta scena, i jak są te zawsze memy, że twój chłopak nie płakał na Titanicu, to on ma jakieś w ogóle emocje, czy wy faceci macie w ogóle jakieś emocje, potraficie się wzruszyć. No to jest film, na którym płaczą mężczyźni, tak powiem. No, na temat Terminatora już było mówione dużo i jeszcze więcej, więc zgadza się. Druga część jest genialna i potem się już zaczął upadek aż do Mrocznego Przeznaczenia, o którym nie mówimy już w ogóle, a robił ją oczywiście James Cameron, produkcja i tak dalej, więc po prostu tfu. No zgadza się, Terminator 2, produkcja genialna. Zaskoczyłeś mnie, powiem Ci szczerze, bo myślałem, że na przykład wrzucisz chociażby wspomniany wcześniej Krzyk 2, albo że będzie Ojciec Chrzestny 2, bo to przecież produkcje uznawane za jedne z najgenialszych, jeżeli chodzi oczywiście o Ojca Chrzestnego, a ty akurat poszedłeś w Terminatora, no ale rzeczywiście fajnie ucelowałem, że tak powiem, z tą miniaturką, że akurat wrzuciłem Arnolda z tą obrotówką, no i akurat tak rzeczywiście jakoś wyszło. Dokładnie tak, Hasta la vista baby. Hasta la vista baby mówi John Connor i tak to rzeczywiście wygląda. No słuchajcie, jak się wam podobała 10 Oliwiera? Całkiem zacna, prawda to? Mam, że było git, że też jakoś dobrze padłem, że nie było czyniego, że ludzie wyszli, bo nie, co to albo wyciszyli, że zostali na live'ie, ale wyciszyli sobie Tylko oglądali bez dźwięku, włączyli sobie muzykę i słuchali sobie popka do tego, co? Jakoś tak. Nie, wydaje mi się, że aż tak źle nie było. Słuchajcie, jeżeli wam się podobało, dawajcie łapę w górę i może na przykład za czas jakiś wrócimy z Oliwierem z najgorszymi kontynuacjami albo z jakąś całkowicie inną opcją. Listę, żeby jak coś, to kiedyś, ale to już nie wiem, czy musiałbym drugi raz brać w jakimś konkursie czy coś, albo po prostu bym mógł, nie wiem, wystąpić. Zależy od Marcina.
jeżeli będziecie się domagali, to będzie, wiecie, by the public demand i tak dalej, wrzucimy, będzie bis i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, panie i panowie. Słuchajcie, za tydzień widzimy się już w normalnej, że powiem, wersji, kiedy sobie omówimy wydarzenia z minionego tygodnia, kulturalne, filmowe, muzyczne, zobaczymy, co się będzie działo, a dzisiaj naszym gościem był Oliwier, panie i panowie. Jeszcze raz dajcie mu serduszka na czacie, wbijcie serducho, niech facet wie, że rzeczywiście robi fajną robotę. Oliwier, masz potencjał na własny kanał, no ale to już jest, Kasia, to już jest temat rzeka i o tym już było niejednokrotnie mówione, a przynajmniej w naszym gronie. Co prawda, Oliwier? Prawda. Ja jakiś prowadziłem przez chwilę z Marcelem kanał. Chciałem później własny kanał startować, ale ta szkoła, wszystko. No i chciałbym zrobić albo byle czego, że jakiś byle jak, a i też raz na rok wrzucić materiału, bo to też się mija trochę z telem mimo wszystko. Chciałbym takie też integrować i z publiką, i ze wszystkimi, a do tego trzeba czasu mimo wszystko. Więc na przykład ja bardzo szanuję youtuberów, jak nie ciebie, Marcin, ty masz rodzinę, dom, pracę, jeszcze tak się poświęcasz do YouTube'a, tak, więc to też jest, jak nie patrzeć, poświęcenie. Dokładnie, YouTube to rzeczywiście też jest drugi, można powiedzieć, beta. Panie i panowie, dziękuję bardzo, że byliście z nami, było naprawdę bardzo, bardzo fajnie i widzimy się na żywo, oczywiście, że tak, za tydzień.